Poszły konie po betonie. I co, lecimy od razu. Ale ja robię ciszę, 3 sekundy ciszy. A, zapomniałem. Dobra. Dobra, lecimy. Sekundkę, ja sobie tutaj moje te kwity też swoje otworzę. Dobra. Witamy serdecznie, dżentelmeni przy stole, w takim odcinku z misją w tle, czyli porozmawiamy sobie na temat interakcji, bo my cały czas o tych grach z interakcją rozmawiamy i tak dalej. I postanowimy sobie dzisiaj ten temat zgłębić, może odczarować troszkę strachów, mitów, jeśli chodzi o temat interakcji i wredoty przy stole, ale też postaramy się pokazać, jak ciekawe potrafi być to i przede wszystkim bogate spektrum. Także dzisiaj o interakcji będą rozmawiali Irek i Piotrek, cześć, czołem. Witam serdecznie. No. Jeszcze będę chciał parę słów tam wtrącić tytułem wstępu, ale podejrzewam, że jak to zwykle będą 2 równolegle odcinki nagrywane, tak, w sensie, że każdy z nas pewnie troszeczkę inaczej jakby ten temat ujął, ale no hej, nie? No, przydałoby się gdzieś wcześniej stworzyć jakąś wspólną siatkę, ale dobrze. Zaczniemy przede wszystkim od chyba tytułowego pytania, czyli czy interakcja uratuje te hobby? Czy zgodzisz się z tym, że interakcja może uratować te nasze hobby gier planszowych, towarzyskich? Wiesz co, my żeśmy przed odcinkiem troszkę sobie dyskutowali na ten temat i pierwsza rzecz, która mi się tak zapaliła, to jest, czy na pewno to hobby trzeba ratować? Nie? Dlaczego takie pytanie stawiasz, tak? No tak. I tutaj ja ci nawiązywałem trochę do tego odcinka Gradania, gdzie tam właśnie ten głos Rafała chyba Rafał tak pojawił w ich mailu, takiego już trochę sfrustrowanego obecną sytuacją na rynku, ale też tak sobie prześledziłem tak naprawdę historię gier planszowych, no to w zasadzie gry planszowe, no to odkąd nam towarzyszą, to zakres ich tak jakby obowiązków w naszym hobby jest przeolbrzymi, no bo mamy gry, które polegają na, nie wiem, które są przede wszystkim elementem rozrywki, relaksu, ale mamy też gry, które zahaczają o hazard, mamy gry, które w jakiś sposób próbują odzwierciedlić rzeczywistość, czy to przez strategiczne pola bitwy, czy jakieś sytuacje ekonomiczne lub społeczne, czy są jakąś tam próbą nauki dyplomacji, negocjacji, więc zakres naszego hobby jest przeolbrzymi. Ale tak wydaje mi się, że tym nowotworem, w cudzysłowie pewnie kilka osób się wkurzy, który toczy te hobby, jest to nowotwór XXI wieku, czyli ten element solo, który wkrada się w nasze hobby. I wiąże się to też trochę z cyfryzacją tego hobby, mam wrażenie, no bo gdzieś tam pojawiły się też rozgrywki online i tak naprawdę przeciwnik przestaje się liczyć, liczy się tylko sama rozgrywka, rywalizacja. Jak zwał, tak zwał. I tak się zastanawiam, czy gdzieś w czasach, kiedy już za drzwiami sapie nam do ucha sztuczna inteligencja, jeśli dalej tym kierunkiem będzie podążało hobby, czyli bardziej takiej forma intelektualnej rozrywki, intelektualnego wyzwania polegającego na rozwiązywaniu jakichś zadań, czy właśnie nie wkradnie się nam tutaj myślący bot z czasem i ten drugi człowiek w ogóle nam zniknie z widoku. Już mam wrażenie, że troszkę nam ten właśnie drugi człowiek zanika przy tych naszych grach typu Solitaire Multiplayer. A ta pokusa właśnie stworzenia takich botów będzie jeszcze większa, więc w tym kontekście myślę sobie właśnie o tym pierwiastku interakcji, który gdzieś tam zawsze te gry tak naprawdę łączył, czyli ten element właśnie towarzyski w grach planszowych. I tak dzisiaj pomyślałem, że tak właśnie zaczepnie zapytam, czy ten element, pierwiastek jest na tyle ważny i potrzebny, żeby właśnie zmienić coś w naszym hobby. No dobra, ale to ja wracam do pytania, bo tak bardzo ładnie powiedziałeś, ale dlaczego hobby umiera jeszcze raz, bo... Znaczy ten kierunek, który obrał właśnie tej solitaryzacji, czyli tak jakby zanikania współgracza, dla mnie jest właśnie tą taką negatywną cechą w dzisiejszym hobby. Do tego dochodzi też te głosy, które tam ten właśnie chłopak napisał, czyli próba rozbudowania tych gier tak bardzo poprzez coraz bardziej skomplikowane, złożone mechanizmy,
żeby gra się sprzedała, to wpadła, mam wrażenie, w taki korkociąg właśnie coraz bardziej skomplikowanych prób odzwierciedlenia jakichś tam mechanizmów, które znamy z gier komputerowych, powiedzmy, czy tam algorytmów. Więc to jest kolejny taka trudność i chciałem właśnie poruszyć ten temat interakcji jako taka przeciwwaga do tego kierunku, które obiera nasze hobby. W tym kontekście. No okej, nie? Czyli tak jak rozumiem, że tobie się nie podoba. Kierunek, który no bo ja tak bardzo się zgadzałem z tymi postulatami, które tam ten człowiek napisał właśnie, tym, że te gry są coraz bardziej złożone, pojawia się ten element FOMO, czyli przeskakiwania z gry na grę, a już w ogóle podstawka bez dodatku to w ogóle gra, no nie wyobrażamy sobie, żeby dzisiaj gra wyszła bez dodatkowych pudełek na Kickstarterze, nie? Tak jakby od razu jako potrzebę do rozwoju gry. Tak jakby znika mi człowiek w tym wszystkim na rzecz właśnie mechanizmów, nie? W tym kierunku. No dobra, bo tu wydaje mi się, że tu dużo bardzo jakby wątków poruszyłeś. Znaczy ja bym tak, jakby po kolei, tak, rozpakowując. No to tak, czy hobby umiera? No wydaje mi się, że nie. Że cały czas ilość graczy, którzy gdzieś tam grają, rozpoczynają swoją przygodę, że to cały czas jeszcze rośnie w dalszym ciągu. Tylko ja nie użyłem słowa umiera. Ratowanie nie w kontekście umierania, tylko przyjęcia kierunku, który właśnie obrało. Nie bardzo mi się podoba, nie? No dobrze, a przed czym chcesz ratować? Przed graniem solo, tak? Tak, tym, że traci właśnie ten element towarzyskości, nie? Ten pierwiastek interakcji. Oczywiście ja trochę to naciągam, bo wiadomo, że to nie jest tak, że interakcja zbawi wszystko, ale jednak chciałbym w tym odcinku właśnie przedstawić te mity związane z interakcją, ale też bogactwo, jakie nam wnosi i przełamać trochę ten taki... Mam wrażenie, że element interakcji, do elementu interakcji zostało dołożone ten epitet negatywny, nie? Że teraz tak naprawdę gdzie się nie obrócimy, jak się pojawia interakcja, to jest zazwyczaj nazywana negatywną. Tak jakby... Ale wiesz, to poczekaj chwilkę, dobrze, bo strasznie dużo wątków jakby rozpoczynam, dobrze? Czyli mamy to epitet negatywny, do tego sobie jeszcze wrócimy. Dobra. A jeszcze na chwilkę się zatrzymując... No właśnie, bo zadałeś pytanie, tylko w końcu cały czas nie wiem jeszcze przed czym chcemy ratować, tak? Przed grami solo, tak? Chcemy ratować... No, ja zastanawiam się właśnie, czy patrząc z mojego doświadczenia, czy ogrywanie tych tytułów, gdzie tak naprawdę drugi gracz ma dużo więcej do powiedzenia, nie stanowi takiego momentu zatrzymania się, nie? Że poznawanie gry poprzez drugą osobę, poprzez naszego przeciwnika daje mi większą satysfakcję i głębię rozgrywki niż powiedzmy zagranie w gry, które są jakimś tam puzzlem odzwierciedlającym zagadki i przez to przeskakuję do kolejnego tytułu. Na zasadzie zagram 3 razy i kolejny. Nie, więc... nie, to tutaj się zgodzę. Tutaj się zgodzę, że według mnie jeżeli gra daje same narzędzia, a nie jest tak jakby kompletną łamigłówką do rozwiązania, no to daje nam tak jakby możliwość tego doświadczenia, które się rozwija razem z nami. Nie? Gra nie jest sufitem, mechanizmy nie są sufitem dla nas. Tak, ale przede wszystkim właśnie jeżeli designer daje narzędzia graczom do tego, żeby ze sobą wchodzili w interakcję, mniej lub bardziej negatywną, tak, być może pozytywną też, do tego sobie pewnie jeszcze dojdziemy dzisiaj, to bardzo mocno zwiększa różnorodność i regrywalność tych gier. Oczywiście znowu w dalszym ciągu gra musi na przykład być zbalansowana, tak? Nie może być dominujących strategii, bo to, że będzie albo na przykład, dawać narzędzia do balansu, nie? Graczom. Tak, w tym sensie. Tak, dokładnie, że to gracze będą przy użyciu narzędzi mogli balansować, że nie będzie tak, że zawsze opłaca się iść w jakąś tam jedną utartą ścieżką strategii, no albo wtedy to gra jest broken w ogóle. Jeżeli jest ta interakcja, no to zwiększa bardzo regrywalność, tak? I no ja tak mam, tak, że zdecydowana większość gier, w które gram, nie wszystkie, to są gry dosyć mocno interaktywne i ja w te gry mam dziesiątki, w niektóre setki partii, a w niektóre bez problemu widzę, że mógłbym zagrać 1000 razy, tylko brakuje gdzieś tam czasu, a przede wszystkim powiedzmy drugiego gracza, który jeszcze by się idealnie ze mną czasowo zgrywał, tak, i zawsze był pod ręką, kiedy ja mam tą chwilę, żeby zagrać. Więc...
Na pewno według mnie to bardzo zwiększa regrywalność, tak? I tutaj się zgodzę z tobą, bo jakby te głosy też widzę na forum, coraz częściej się pojawiają, że wychodzą gry I ludzie zagrają... graficzna, a mają wrażenie, jakby zjedli to samo ciastko, nie? Ten sam posiłek. Znaczy nawet nie o to chodzi, nie? Nawet tam jest jakiś, wiesz, efekt troszeczkę nowości, ale po kilku grach ta gra się po prostu nudzi. I ludzie to, wiesz, popychają dalej na bazar i szukają kolejnej gry, tak? Czy tego dodatku, czy czegoś, jakiegoś nowego, no tak, no jakieś nowości, jakiegoś doświadczenia, że te gry bardzo szybko się zużywają, tak? Dosłownie po kilku partiach. Ja tutaj mogę rzucić na przykład kilka przykładów, żeby też nie być gołosłownym. W Zakazane Gwiazdy mam ponad 20 partii i wszystkie rozegrane jedną partią. Pax Renaissance tak naprawdę... Jedną frakcją. Pax Renaissance tak naprawdę można całe życie grać bez tego dodatku, który tam został wprowadzony w drugiej edycji. WOP tak samo spokojnie widziałem ludzi... Pax Renaissance tutaj taka ciekawostka, bo dzisiaj tam chłopaki na Discordzie mi wrzucili, że jest jakiś Piotrek. Podszywa się pod ciebie? No właśnie oni się pytali, czy to ja, ale to... Wysyła zdjęcia. 1600 czy 1800 partii ma w Paxa na BGA nastukane. Także można się bawić. Można, no. WOP tak samo przecież. Wiesz, żeby nie było, no są ludzie, którzy pewnie w kółko i krzyżyk mają 1000 dokładnie, partii. W Zamki Burgundii i tak dalej też rzeczywiście... Ale to też jest, Zamki Burgundii to jest też bardzo dobra gra i tam też, no, to jest już inna interakcja, no, ale też... spokojnie jest tym bardzo dobra, no. Nie jest zła, nie? Ale na przykład zestawię ci, ostatnio jakiś czas temu grałem w ten Dune Imperium, tam chyba wspominałem. Graliśmy przez 2 godziny, a gra tak naprawdę zaczęła się w momencie, kiedy powiedziałem, ok, w tej rundzie zakończę rozgrywkę, bo tam chyba 30 punktów czy coś takiego. I nagle wszyscy stają na rzęsach, żeby mnie powstrzymać, nie? Ale zrobiłeś się ciekawie. Tak, i co myślę, to po cholerę te 2 godziny wcześniej nudnego składania deku, skoro ten dynamizm, który się pojawił w ostatnim momencie, tak naprawdę w Pax Renaissance mamy od pierwszej rundy, nie? Tak, tak. A gra, która była Duna opisywana jako gra z dużą dozą negatywnej interakcji. Nie? Jako gra, no i tak sobie myślę, kurczę, no... Interakcja tam polegała na, powiedzmy, no w zajmowaniu oczywiście pól, kto pierwszy, ten lepszy, no ale powiedzmy jest ta walka, no i walka, zagrywam kartę konfrontacji, czy tam intrygi, +1 do walki. Wow. I powiedzmy, jak ktoś wygrywa, ktoś przegrywa, wszyscy zrzucają pionki z planszy walki, no i osoba wygrywająca dostaje jakiś bonus za tą walkę, nie? Czyli gra tak jakby trochę się sama resetuje, żeby przypadkiem nikt nie wyskoczył dalej. I to mnie natchnęło też tutaj to, co rozmawialiśmy. To nie wiem, czy to jest ten moment, w którym chcemy o tym teraz poruszyć, ale właśnie dlaczego... Bo ty mi na to zwróciłeś uwagę, że dlaczego tutaj +1 w tej grze to nie jest to samo +1, które mam w kodeksie, nie? Kodeks gra albo bardzo interaktywny. W Gra o Tron LCG na przykład, nie? Karciana. Tak. Gdzie, bo tak myślałem, że tam są dużo bardziej, no są złożone polecenia, karty i tak dalej, ale często sprowadza się rzeczywiście do +1, ale tutaj właśnie pojawił się to zagadnienie stawki. Tak. Tego napięcia, tego poczucia, że gram o coś i mogę naprawdę przegrać z Kretesem, nie? Jakby zawsze gramy o coś, tak. Ale bardzo szybko gry nas uczą, że przykład, tak, tej pojedynczy jakaś tam bitwa w Dunie, tak, czy pojedyncze jakieś tam starcie w Grze o Tron karcianej LCG, że to pojedyncze starcie może mieć jakąś tam średnią stawkę, może mieć stosunkowo niewielką stawkę, ale może mieć druzgocząco po prostu wysoką stawkę. W sensie, że to jest dosłownie walka o życie. To jest być albo nie być. Albo wygrywam to starcie, albo no po prostu podaję rękę tak i zwijam Majdan i gratuluję zwycięstwa przeciwnikowi. Bo to buduje napięcie, tak? To po prostu buduje napięcie, że jeżeli wiem, że od tego starcia, od tej bitwy, od tego, czy on teraz wygra, nie wiem, czy mi lód pod nogami i po prostu odpadnę. Tak, i sru na samo dno, jak kamień. Więc o jak wielką stawkę gramy, tak? Tu się pojawia jeszcze jeden element, na który zwróciłem uwagę właśnie, że w grach z tych bezpośrednią interakcją
sytuacja na planszy potrafi się diametralnie odwrócić po jednej kolejce, nie? I to jest też rozwinięcie tego, co mówiłeś, że no gram o jakąś stawkę, no powiedzmy wygram te starcie w Dune, no i będę miał plus tam coś do kolejnej rundy, a na przykład w takim rucie czy paksie, no to potrafi się mapa zmienić diametralnie po jednej rundzie, nie? Tak. I to też jest ciekawe, tak znowu skaczemy trochę po tematach, ale dobra, podejmę to. To też jest ciekawe, bo wydaje mi się, że dobra, nie chcę tutaj za większość graczy, nie? Ale często ludzi irytuje na przykład coś takiego, jeżeli właśnie jest zbyt duża zmienność, tak? Że w sumie to... Taki sandbox. No dobra, gramy... Nie o to chodzi, że zbyt duża zmienność, nie? Że na przykład, nie wiem, w partii mamy średnio, nie wiem, 10 bitew i po każdej bitwie wszystko staje, wiesz, do góry nogami, rozumiem. tak jakbyś, wiesz, zamerdał w kalejdoskopie po prostu i coś tam ci wypadnie, jakiś obrazek nowy. I że wiesz, myślisz sobie, że w pewnym momencie jakby to też ta stawka traci na... Ludzie tracą zainteresowanie, bo myślą sobie, no dobra, to jest bitwa o wszystko, ale ta też jest bitwa o wszystko i ta też jest bitwa o wszystko i za każdym razem wszystko staje do góry nogami i że no ile razy można. Kończy się tak jakby możliwość ogarnięcia tego ludzkim rozumem, no i po prostu machasz ręką, dobra, jadę w niego. To jest raz, nie? A dwa, że po prostu no już w pewnym momencie stwierdzasz, no dobra, 10 bitew o wszystko, no pierwsze 3 były spoko, a już każda następna już zaczyna ci powszednie cię nużyć też, prawda? I już no, jakby to też jest ważne, tak? Żeby gra potrafiła wyważyć to jakby. No właśnie, ten złoty środek. I tutaj mi ale przychodzi... poczekaj jeszcze na sekundkę, bo widzisz, bo są gry, które potrafią właśnie naprawdę postawić jakby sytuację do góry nogami. No niech będzie ten Pax Renaissance, zdarzają się takie sytuacje, ale są też gry, które w taki bardziej, bym powiedział, zniuansowany sposób zmieniają stan, taki globalny stan gry, tak? Czyli na przykład dotychczas, nie wiem, gramy na przykład w Netrunnera, prawda? Jesteś runnerem, tak? Tam przypomnę szybko Netrunner, czyli gra o, powiedzmy, hakerze, który się włamuje na serwery. Druga strona to jest korporacja, która po prostu broni tych serwerów, tam chce pewne agendy zapunktować. No i runner się włamuje na te serwery. No i powiedzmy, że się rozbudowuje, tam włamuje się, dosyć gładko mu to idzie, wykrada jedną agendę, wykrada drugą agendę, już jest bardzo blisko zwycięstwa. Wszystko wydaje się, że idzie po myśli, tak, że po prostu dominuje przeciwnika, dominuje tego korpa, a w pewnym momencie wjeżdżasz na serwer i wpadasz w jakąś pułapkę paskudną, tracisz tam jakiś jeden program, tracisz jakieś tam zasoby, tracisz jakieś pieniądze, karty ci z ręki wybija, czyli wiesz, nagle wpadasz, dostajesz po prostu z kopniaka w brzuch, wybija ci zęby, dostajesz po głowie, budzisz się w ciemnej uliczce bez spodni i wiesz, mimo że prowadziłeś, że jesteś bardzo blisko od wygranej, to nagle straciłeś praktycznie wszystkie narzędzia, które miałeś i sytuacja się odwróciła sytuacja się... Mocno skomplikowała. Mocno się skomplikowała. Jak w filmach Guya Ritchiego. Tak. Tak. To będzie prosty włam. 10 minut później. Tak jest. Ale wiesz, a czasami dosłownie stracisz jakiś jeden program tylko, ale kluczowy program, który taką ci szprychę wsadzi w ten twój pięknie działający mechanizm, tak ci go spowolni, że nagle korp nadgoni, wiesz, skorowanie tych agent i nagle gra się zrobi mega wyrównana na ostrzu noża i kto ostatnią tą agendę uda się, i dosłownie gra się rozegra o to, czy uda ci się dosłownie ten ostatni skok, ostatni włam na serwer, zanim korp zaskoruje tą agendę, tak? Mimo że straciłeś tylko jeden programik na przykład, nie? To też jest fajne właśnie w grach. W grach wojennych na przykład też często tak jest, że w momencie, kiedy zostanie jakiś mały na przykład fragment frontu przełamany, to mimo, że dotychczas wszystko się idealnie układało, nagle wiesz, nagle masz jakieś pożary, wiesz, na tyłach i masz te ciekawe i ciężkie bardzo decyzje, tak? Ten zarządzanie kryzysem, tak? Wiesz, czy kontynuować natarcie, czy skupić się tutaj na odbudowie tego włamu, no to są bardzo ciekawe rzeczy, nie? Mimo, że jakaś niewielka bitwa, jakiś niewielki tylko fragment tego frontu na przykład ci się posypał. No, gry wojenne to też jest przykład właśnie tego, co teraz robią, tak jakby te produkty takie kickstarterowe. Właśnie, bo przecież pamiętamy, że gry wojenne to wywodziły się od takich wielkich, olbrzymich gier, które tak naprawdę udawały komputerowe, nie? Z milionami zasad i żetoników. I to się później tak jakby ucięło. Więc to też jest przykład, że te próby oddania jak najbardziej skomplikowanych elementów rzeczywistości, no zawsze były, nie? W różny sposób się objawiały. Dla mnie takim złotym środkiem, który prezentuje gra ekonomiczna, jest zawsze Great Zimbabwe. Tam niesamowicie mi się gra, w której
wcielamy się w tak naprawdę biznesmenów ze starożytnego Zimbabwe, gdzie mamy po prostu, staramy się o przychylność bogów za pomocą bydła, czyli naszej waluty, staramy się stawiać warsztaty, rozwijać nasze przedsiębiorstwo kości słoniowej, czy wyrobu mebli, i przy okazji składaniu ofiar w postaci coraz większych monumentów na cześć naszych bogów. I tam ta siatka właśnie wzajemnych zależności to jest dla mnie jeden z ciekawszych właśnie przykładów. Ja ci się wtrącę, bo to fajnie opisałeś tematycznie, a tak naprawdę Great Zimbabwe to jest gra po prostu o tworzeniu popytu i podaży. Czyli zakładaniu firm, które będą produkować pewne dobra. Wszyscy chcą te dobra nabywać, oczywiście jak najtaniej, najlepiej. Sprzedający chce jak najdrożej to sprzedawać. Tworzeniu takich monopolii, później z możliwością łamania tych monopolii. No, przede wszystkim. Ale podoba mi się właśnie ta plątanina zależności, która się właśnie rodzi między graczami. Przez wybór Boga, który nam tak jakby sprzyja, czy specjalistów, i ten rynek, który po prostu żyje, który ma różne odległości, decydują odległości między tymi warsztatami, ale też właśnie to, jakie ceny są ustawiane. To wszystko sprawia, że jesteśmy w takim w kotle po prostu. Każda nasza akcja ma działanie też na przeciwnika i może to być działanie, które mu pomoże, więc te stąpanie właśnie między decyzjami jest bardzo przez to ciekawe, bo w tych właśnie grach typu Duna i tym podobnych rzadko kiedy widzi się aż taką plecionkę. Zazwyczaj po prostu skupiamy się na sobie i powiedzmy pozostali gracze siedzą w telefonach, czekają na swoje rundy, a gracz po prostu, którego jest tura, realizuje te combo poszczególnych akcji, no i okej, teraz ty, nie? Więc daje to informację, że nie wydarzyło się aż tyle, żeby wymagało to uwagi, a dwa, że działania te się nie splatają, więc Zimbabwe jest przykładem właśnie takiej pięknej interakcji, gdzie nie ma bezpośrednio takiego ataku, tylko jest taka chytrość biznesu bardziej. Wiesz co, no fajnie, że przytoczyłeś, tak, Great Zimbabwe, bo widzisz, ja na przykład jak sobie szykowałem te gry, to ja sobie podzieliłem na takie różne typy współpracy, nie? I tam przy jakby każdym typie współpracy chciałem kilka tytułów wskazać. I na przykład ja mam przy Great Zimbabwe do dwóch, chociaż pewnie mógłbym więcej kategorii ją wrzucić. Jedną z nich jest ta interakcja, którą ja nazwałem współpraca win-win, czyli coś, czego według mnie jest zdecydowanie za mało w grach planszowych. Ja się temu dziwię, szczerze powiedziawszy, bo to jest mega naturalny jakby mechanizm właśnie, prawda? Taka współpraca win. Ja coś zyskuję i ty też coś zyskujesz, nie? Obydwaj czegoś chcemy. Wiadomo, każdy z nas zyska troszkę inną wartość, tak? Ty trochę mniej, ja trochę więcej, tak by było najlepiej, albo na odwrót, to już mniej mi się uśmiecha. To jest taka trochę negocjacja bez negocjacji, czyli negocjacja poprzez działanie. Tak, ale wiesz, ale to jest mega naturalne, nie? Bo zwróć uwagę, że my cały czas w życiu codziennym non-stop to robimy, nie? Takie transakcyjność taka po prostu. Tak. A tego jest bardzo mało w grach. Tak naprawdę tytuł, który mi przychodzi jeszcze do głowy, to jest przede wszystkim Brass. Tak. I właściwie no wiesz, są pojedyncze gry, gdzie na przykład ktoś może, wiesz, wystawić jakiś tam budynek i można korzystać z tego budynku za odpowiednią zapłatę. Tam nie wiem, u tego, no to większość euro ma taki, no. Tak. Ale właśnie jakie większość euro ma? No wymień. Znaczy te jak Le Havre, tak jak powiedziałeś, właśnie te Ora et Labora, te właśnie Rosenbergowe możliwości skorzystania, tak. No i dalej co? Wiesz co? No właśnie, nie? Tak mało myślisz, że jest... Znaczy wiesz, pewnie by się coś znalazło, ale tego nie jest dużo. I zwróć uwagę, że nawet w tych grach często jest tak, że ludzie starają się wystawić każdy sobie, nie? Każdy sobie wystawić i ten. Tam gracze, wiesz, żeby gra trochę bardziej jeszcze zmuszała do tej współpracy, żeby po prostu, tak jak w życiu, w prawdziwym życiu, bardziej opłaca się być specjalistą w jakiejś dziedzinie niż, zawsze dobrze, tak? Jakby mieć szerokie horyzonty. No ale nie da się, tak? Choćby z ograniczeń czasowych i energetycznych, więc dobrze jest być specjalistą. No jeżeli ja dobrze piekę chleb, no to założę tą piekarnię, ale nie będę już raczej uprawiał, tak? Nie będę jednocześnie rolnikiem, który uprawia tą ziemię, nie będę tego kosił, nie będę tego przetwarzał, nie będę młynarzem, który to robi, albo jeszcze nie będę później sklepikarzem, który sprzedaje już ten wypieczony chleb. Nie? Ja po prostu najlepiej piekę chleb.
I wówczas zaczynam współpracę właśnie z tymi profesjami, które gdzieś tam po drodze wymieniłem. I mało takich gier jest i ja ci powiem dlaczego, bo te gry wymagają interakcji. Stworzenie dobrej interakcji, takiej, która właśnie tych narzędzi dania graczom, którzy będą w stanie balansować tą rozgrywkę, którzy nie złamią tej gry, jest dużo wielokrotnie trudniejsze niż zrobienie chamskiego multiplayer solitera, gdzie po prostu wyliczysz sobie, że tą akcję mniej więcej średnio 20 razy w ciągu gry robisz, chcesz, żeby było w trakcie gry około 120 punktów, no to mniej więcej per akcja będzie Tak, i jeszcze gra, tak jak powiedzmy w Dune, to, powiedzmy poczekaj chwilę, tą akcję robisz mniej więcej średnio 5 razy w ciągu gry, 120 punktów, no to tam sobie podzielimy przez 5, 24 punkty na przykład będzie i tak dalej warta, nie? To jest dużo prostsze do zrobienia niż, no i tam czasami sobie ktoś zatka pole, na przykład w worker placemencie, prawda, że jak już ktoś skorzystał, no to nie skorzystasz, ale w następnym rundzie będziesz pierwszym graczem, więc ty skorzystasz, a kolega już nie skorzysta. Mnie właśnie irytują momenty, kiedy widać, że gra ewidentnie cię wstrzymuje. To znaczy, że dostaniesz kolejnego pionka, kolejną akcję za tyle i tyle akcji. No dlaczego nie od razu? No bo za szybko byś się rozwinął, więc czekamy z tym kilka rund, nie? Wiesz, to czasami ma sens, ale faktem ale często jest tak, że to jest sztucznie, bardzo często, no. Tak. I że wiesz, do tego są dopisane całe akapity, że to jest taki wręcz właśnie nienaturalne, prawda, że to trzeba po prostu podkreślić, że no tutaj zdobędziesz tą monetę, chyba że już zdobyłeś jedną, to wtedy jej nie zdobędziesz, chyba że tam straciłeś dwie, to wtedy i tak dalej, nie? Jakaś taka warunkowość. Dobra, ale jeszcze wiesz co, bo żeśmy strasznie szybko wskoczyli, a ja chciałem to jeszcze taką dwa słowa preambuły tylko jeszcze powiedzieć, nie? Dobra. Jakby, bo tak, pierwsza rzecz, o której chciałem powiedzieć, to jest tak, że rzadko kiedy jedna pojedyncza mechanika robi nam tą interakcję. Raczej najczęściej to jest jakiś miks 2-4 mechanik około i ogólnie z reguły jakieś takie bardziej nieco złożone niż takie najprostsze gry, takie nie wiem, Knizia na przykład się specjalizował swego czasu w takich bardzo prostych grach, gdzie właściwie 1-2 mechaniki były i to była cała gra. Natomiast w tych bardziej już skomplikowanych grach z reguły ciekawe decyzje i interakcje tak naprawdę wprowadza tych miks około 2-4 mechanik, które ważne, bardzo często bardzo mocno się ze sobą zazębiają i bardzo mocno od siebie zależą, tak? No, przykład taki pierwszy z brzegu, który mi przychodzi, to na przykład mamy ten Pax Renaissance, gdzie na przykład jest jedna akcja w stylu puść trade faira, tak? Puść jakiś tam szlak handlowy, który tam spowoduje, że będą podróżować jakieś dobra, będą handlować będziemy zarabiać na tym, no. Tak, i wiesz, i między innymi dostajemy pieniądze, między innymi wówczas podatki są zaciągane i wystawiane są armie na mapie, między innymi, co tam się jeszcze dzieje, przesuwane są karty na markecie, tak, czyli jakby posuwamy grę do przodu, sprawiamy, że jedne karty tanieją, inne wypadają z rynku i tak dalej, nie? Że mamy jedną akcję, która wpływa na wiele rzeczy, tak jakby w grze. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest taka, że według mnie sama interakcja, samo tylko to wymaganie, żeby była interakcja w grze, to jest za mało, żeby gra była naprawdę nawet nie dobra, nawet nie bardzo dobra, tylko świetna albo wyśmienita. Oczywiście w moim subiektywnym zdaniem. Bo według mnie oprócz samej interakcji, no przykład Kółko i Krzyżyk, tak, która no przede wszystkim jest dosyć płytką grą, tak, bo ona tam ma kilka ruchów tylko do przodu. Tam jest czysta interakcja, no ale gra, dla maluszków jest super, natomiast no bardzo szybko po prostu łapią. Niekoniecznie maluchy, nie, ale no już dorosły człowiek bardzo szybko rozwiązuje tę grę tak naprawdę. Według mnie oprócz samej interakcji muszą być ciekawe, trudne, angażujące decyzje. Interakcja, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, na pewno zwiększa regrywalność. Dobrze zaimplementowana interakcja, a to już samo, tak, regrywalność według mnie to jest dramatycznie wielka różnica i coś, co dramatycznie podwyższa dla mnie wartość gry. I myślę, że nie tylko dla mnie tak naprawdę. Chociaż no, wiadomo, są ludzie, którzy lubią skakać między tytułami, tak, lubią po prostu polizać parę razy 2 kęsy, spróbować tak z każdego dania. Ja lubię, że tak powiem, zażerać się na śmierć tym ukochanym hamburgerem. I jeszcze jedna rzecz, którą tylko chciałem powiedzieć, że ja ogólnie dzisiaj będę raczej mówił tylko o grach, które szczerze bardzo mocno polecam.
O grach, które moim zdaniem są bardzo regrywalne, które są, nie wiem czy nowatorskie, nie? Bo one bardzo często już są dekadę na przykład na rynku dostępne, ale według mnie są nawet jak na dzisiejsze standardy wciąż oryginalne i takie troszeczkę inne. No, mnie coś w nich w każdym razie na pewno przyciąga i często to są rzeczy, które po prostu wyróżniają je. Tak? Nie bardzo mają swoje odpowiedniki, swoje klony, swoich następców. I jedna rzecz, na pewno to nie są gry dla każdego. Natomiast taka uwaga, że drogi słuchaczu, droga słuchaczko, jeżeli jakaś gra ci się nie spodoba, o której ja tutaj mówię, czy jest taka tam ok albo mech, to broń Boże nie znaczy, że ktoś jest gorszy, że jest jakiś bardziej ograniczony. Nie, absolutnie nie, po prostu mamy jakieś inne gusta, no i tyle, tak? I to też ewoluuje, tak? To, że teraz mi się jakaś gra podoba, to nie znaczy, że za 2-3 lata mi się dalej będzie podobać. Może to się naprawdę diametralnie zmienić i tak naprawdę u każdej osoby. Ja pamiętam, powiem ci, że na początku hobby bardzo unikałem gier z interakcją, a już w ogóle takich gier, które były opisane jako strategiczne, że musisz planować kilka rund do przodu. To z automatu mówiłem, nie, to nie jestem zainteresowany aż takim poziomem trudności, nie? Więc też doskonale rozumiemy, że nie każdy chce wchodzić w te buty. Tak, ja na przykład pamiętam, jak też gdzieś byłem na początku hobby i bardzo mi się podobały takie właśnie worker placementy, Ticket to Ride i tak dalej. I ktoś mi pokazał Twilight Struggle, Zimną Wojnę. I już abstrahując od tego, że na tej mapie po prostu tyle było, taki był bałagan, że no, absolutnie mnie to obezwładniło, to już męczyło mnie na przykład samo czytanie 8 kart. Nie lubiłem bardzo gier, gdzie trzeba było czytać tekst. Ogarnąć tyle rzeczy, no. Tak. Także LCG też wszystkie od razu tak czytałem, mówię, no okej, ale to zupełnie nie dla mnie, nie? Zupełnie nie dla mnie. Ja będę tutaj starał się właśnie poruszać jakieś takie ciekawe przykłady interakcji. Jednym z takich dla mnie tytułów, które różnią się na tle innych gier, nawet z interakcją, to jest Roads and Boats, bo jest to przykład gry, gdzie sami decydujemy o poziomie interakcji. Możemy zagrać tę grę totalnie po przyjacielsku, a możemy wejść w konflikt i musimy się liczyć z konsekwencjami podjętej walki. Tylko poczekaj, tutaj nazwałem rzeczy po imieniu, nie po przyjacielsku, tylko kompletnie obok siebie, zupełnie solo. No. Tak, no tam możemy korzystać ze swoich budynków. Przepraszam, jedyna wtedy interakcja to jest budowanie tego monumentu, tak, gdzie po prostu popychamy, skracamy potencjalnie lub wydłużamy grę i trochę punktów. Roads and Boats to jest gra po prostu o tworzeniu jak najsprawniejszej logistyki, czyli zarządzamy całą wioską i musimy operować całym ruchem, żeby te towary krążyły wokół tych warsztatów. I tak cywilizacją nawet. Tak, rozwój naszej cywilizacji i tak naprawdę wojnę, którą wypowiemy przeciwnikowi, to nie jest wysłanie armii, tak jak to zazwyczaj mamy w grach cywilizacyjnych, tylko wysłanie osiołka, który w pewnym momencie po prostu wybuduje ścianę, która będzie zatorem na waszej aorcie życia, nie? I nagle stanie wam cała produkcja. Więc to też jest ciekawe. Nie? No. Tam niby nie masz armii, ale masz tak, stawianie murów, masz forsowanie, obalanie tych murów. No i jak postawisz komuś mur, to jest de facto embargo. Nie? No to trudno powiedzieć, żeby to nie były mega agresywne. Zwróć uwagę na... Tak, zwróć uwagę na... Tam nikt nie zginie, ale na przykład nagle twoja cywilizacja z potęgi stanie się krajem trzeciego świata, można powiedzieć. Ale to, co mi się podoba, to zazwyczaj w takich, grach cywilizacyjnych to trwamy w takim zimnowojennym konflikcie, nie? I jeśli czujemy, że mamy przewagę nad przeciwnikiem armią, no to go atakujemy. A tutaj jeśli wypowiesz komuś wojnę, to musisz być pewien, że ona uderzy także w ciebie. Bo przeciwnik wcale nie musi zebrać floty statków i na ciebie zaatakować, tylko wystarczy, że wyśle 1-2 osiołki, które będą tak samo cię blokowały jak ty jego. Więc ta wojna ma taki bardzo destrukcyjny charakter. I to wtedy leci wszystko na łeb, na szyję i zaczynamy po prostu się naparzać tymi osiołkami. I nie możemy być pewni rezultatu, więc to jest taki, zazwyczaj ciekawe jest to, że tutaj zazwyczaj po konflikt sięga osoba, która jest na przegranej pozycji. Nie na wygranej, tylko takim już desperackim ruchem, no to ja ci przynajmniej wsadzę ścianę między spichlesz a tartak. I ty musisz sobie z tym próbować poradzić. Więc jest to ciekawa gra, gdzie właśnie ten konflikt jest przez nas. My decydujemy właśnie, jak intensywny będzie to konflikt w naszej rozgrywce. No dobra, jest to interaktywne. Jest to negatywna interakcja, czy nie?
No właśnie, przejdźmy może teraz, zróbmy tą przerwę na wytłumaczenie negatywna interakcja, bo tych interakcji tak naprawdę to jest mnóstwo, bo można mówić o interakcji bezpośredniej, pośredniej, interakcji takiej ekonomicznej, o której mówiliśmy, interakcji, która polega na blokowaniu, czyli dostępu do zasobów, interakcja, która polega na współpracy, czyli współpracujemy, żeby osiągnąć jakiś cel. Interakcja taka kompetytywna, czyli rywalizujemy ze sobą o te same zasoby, nie? Negocjacyjna jest, czyli tak jak w grach typu Root, Area Control, gdzie negocjujemy ze sobą. Może być psychologiczna, tak jak gdzie mamy blef, manipulację, próbę przewidzenia ruchu przeciwnika. Jaką tu jeszcze możemy mieć? No i mamy tą interakcję negatywną, która można wytłumaczyć w ten sposób, że bezpośrednio szkodzi przeciwnikowi, tak? To tak można czyli zabranie zasobów, przesuwanie figur, powiedzmy, przeciwnika, czyli tak jakby wejście w jego buty, zmuszanie go do czegoś. No to może być taka definicja negatywnej interakcji, chociaż kurczę, mam wrażenie, że wszystko dziś jest negatywne, że cokolwiek, jeśli komuś Nie, wszystko wchodzimy... ale wbudowanie ściany i odcięcie komuś, rozwalenie tych łańcuchów dostaw, tak, wartościowych. Albo zamurowanie osiołka w jeziorze, żeby nie mógł wyjść. Tak, wykąpał się porządnie. Ostatnia kąpiel, to nie brzmi zbyt pozytywnie, prawda? Tym bardziej, że czas, tak? Czas to pieniądze. Oszukanie kogoś, wyblefowanie, czy taka interakcja socjalna, gdzie dyskutujemy, głosujemy za kimś, żeby wywalić kogoś z drużyny, no to też można powiedzieć, że jest negatywna, nie? Kurczę. No jest, oczywiście, że jest. Więc jaka nie jest, nie? No przed chwilą powiedzieliśmy, współpraca win-win na przykład masz w Great Zimbabwe. To jest pozytywna współpraca. Oczywiście dla jednego będzie nieco bardziej pozytywna, dla kogoś mniej, ale tam nie masz na przykład wymuszonej sprzedaży, nie? Że tak powiem, sytuacja makroekonomiczna, tak, powiedzmy w tej grze w Great Zimbabwe i po twoich wyliczeniach wyjdzie ci na przykład, że bardziej ci się opłaca odkupić ode mnie, tak, te garnki, niż na przykład samemu stawiać garncarza i je produkować. Że wyjdzie ci to w dłuższej perspektywie taniej. Tak, jest to taki bardzo naturalnie wpleciony mechanizm, trochę tak jak, nie wiem, jeszcze nie grałem w Junk Company, ale tak mi się wydaje właśnie, są gry, które tak jakby każą ci współpracować, nie? No bo powiedzmy firma nasza upadnie i ty musimy współpracować, tak jak w Magnatach, nie? Wszyscy graliśmy przeciwko sobie, ale musieliśmy tą Rzeczpospolitą bronić i musieliśmy też czasem coś odpalić tej Rzeczpospolitej. A tutaj tak jakby naturalnie my wchodzimy w tę współpracę i próbujemy właśnie pozyskać jakieś przywileje z tego, że współpracujemy. Znaczy handlujemy, po prostu handlujemy ze sobą, nie? Bardzo naturalny handel. Drugi ten przykład to tego Brasa, tak? Przy czym ja akurat o Brasie nie chciałem za bardzo mówić, bo to nie jest moja ukochana gra, tak? Także te Great Zimbabwe. Drugi przykład na przykład tej takiej współpracy win-win, według mnie, to jest znowu też do sploterów sobie sięgnę, Indonezja. Tylko tu jest o tyle ciekawie, że tutaj już musisz sprzedawać zasoby, jeżeli masz możliwość, i o ile praktycznie zawsze chcesz sprzedawać te zasoby, bo Indonezja to jest ogólnie gra znowu o tworzeniu popytu i podaży, ale tam przede wszystkim najważniejszy ciężar gry jest przeniesiony na... No manipulację akcjami tak naprawdę tych... Czekaj, na... logistykę, tak? Na logistykę. No też transport. Tworzą się takie łańcuchy właśnie logistyczne, gdzie właściwie są dwa rodzaje firm tylko, tak? Producenci, którzy produkują jakieś różne dobra, ropę, ryż, jakieś tam jedzenie do mikrofalówek i transporterzy, tak? Którzy po prostu transportują te dobra z, powiedzmy, fabryk, tak to nazwijmy w cudzysłowie, tam akurat to się pola nazywa, ale to de facto są fabryki do miast, które konsumują te dobra. I o ile przez jakąś tam, powiedzmy, pierwszą część gry, która może różnie trwać, to może być 1/4 gry, 1/3, połowa gry, ci transporterzy są takimi trochę biedakami, tak? Oni dostają ochłapy jakby za przetransportowanie tych dóbr do miast. Tak w pewnym momencie te łańcuchy dostaw są już tak długie, że nagle ci transporterzy potrafią więcej zczesać się z całego zarobku. Tak, z fabryki,
za te dobra przewiezione, niż była wartość tych dóbr przewożonych, tak? No i to są te piękne momenty w grze. Także tam też jest współpraca, bo zwróć uwagę, tam nie masz wymuszonej, znaczy dopóki te łańcuchy nie powstaną logistyczne, to nie masz obowiązku sprzedawania czegoś, prawda? Ale jednak chcemy ze sobą współpracować, bo każdy coś zyska, tak? Znowu, jeden trochę więcej, drugi mniej, ale w dłuższej perspektywie każdy liczy na to, że wyhuśta, tak? Swojego kontrahenta. W kontekście Indonezji chciałbym ją zestawić, bo ja też miałem ją właśnie, tylko zestawioną z Feudum jako przykład interakcji bezpośredniej i pośredniej. Bo w Feudum to mamy kontrolę tych gildii, czyli też takie ekonomiczne koło, które, że tak powiem, wprawione w ruch pozwala nam dobrze tą krainą zarządzać. Mamy tą walkę militarną, tylko że różnica jest taka, że w Indonezji ta interakcja jest właśnie bezpośrednio natychmiastowa, bardzo agresywna. To znaczy, że podjęte działania mają natychmiastowy efekt. Fuzja firmy, czy postawienie kolejnej firmy na mapie, to wszystko od razu, a na przykład w grach takich jak Feudum ta interakcja jest dużo bardziej, znaczy konsekwencje tej interakcji są dużo bardziej odleczone w czasie. I tutaj chciałbym zwrócić właśnie uwagę na różnicę, bo często jest tak, że ludzie nie chcą grać w gry typu Indonezja, Food Chain Magnate, bo ich zbyt stresują właśnie. I ważne jest też rozpoznać nasze potrzeby, nasze gusta, żeby sobie tą grę z interakcją odpowiednią wybrać, bo na przykład Feudum jest taką grą, która mimo tej dużej interakcji, bo tam naprawdę między sobą się napierdzielamy, to jednak nie jest aż tak brutalną i tak destrukcyjną, jak powiedzmy taka Indonezja potrafi być, aczkolwiek to też jest takie często złudne wrażenie, że możemy zabrać komuś firmę, zmerdżować, w ogóle nawet nie biorąc przy tym udziału, bo konsekwencje tego mogą być opłakane dla nas, bo powiedzmy komuś zmerdżujemy firmę, ale on ma pieniądze i zaraz on wykupuje nas, więc te działania są bardzo obosieczne i natychmiastowe, więc kwestia doboru też, no ja spotkałem się dużo z opiniami o Food Chainie, że ten wyścig po te kamienie milowe, ten pierwszy moment jest bardzo stresujący, nie? I to też trzeba sobie umieć dopasować do siebie charakter tej interakcji, więc tutaj często ten element... jeszcze raz, w jakiej grze? Wyścig po kamienie? Kamienie milowe w Food Chainie. Nie? A, dobra. Więc często tak wszystko wrzucamy do jednego worka, negatywna interakcja, no bo każdy ma tak jakby inne odczucie względem tego, co jest negatywne. Dla mnie pod definicją negatywnej interakcji umieściłbym gry, które mają taką typową negatywną interakcję na zasadzie take that, bez... Tutaj na przykład w Indonezji merdżujemy te firmy po coś, nie? Mamy konkretny cel, a na przykład w takim Survive zabieram ci płytkę, zeżarły cię rekiny. Na takiej zasadzie po prostu czystej złośliwości i ja po takiej grze wychodzę na zasadzie z pytaniem, no ale dlaczego to zrobiłeś? No tak o. I to jest dla mnie negatywna interakcja. No, w Survive'ie no to jakby na tym gra cała polega, nie? No, więc dawaniu sobie po gębie po prostu. Jeżeli się kogoś pytasz o to... Ktoś się pyta, dlaczego ja? No bo tak. No. Bo tam to już akurat gra zmusza. Po prostu, tak, i chodzi mi właśnie, że dla mnie negatywna interakcja jest kiedy wstaję z takim poczuciem od gry, no okej, no przejechałeś się po mnie, ale dlaczego? No tak po prostu ze zwykłej złośliwości, no bo gra cię zmusiła, nie? Tu ja bym tak upatrywał właśnie tą negatywną interakcję. Ja negatywną interakcję bym rozszerzył jednak, że ogólnie jeżeli ktoś jednoznacznie zyskuje na czymś kosztem innego gracza, tak? A ktoś inny traci, tak? To przede wszystkim według mnie to jest negatywna interakcja. Bo mówię, w Great Zimbabwe, w Indonezji, no w tym Brasie, tak, jeszcze obydwaj gracze coś zyskują. Jeden więcej, drugi mniej, ale no gra, w której po prostu, tak, no niech będzie ten Food Chain Magnate, tak. Obydwaj chcemy sprzedać do jednego domku te same produkty, obydwaj żeśmy się napracowali, zatrudniliśmy pracowników, wytworzyliśmy te dobra. No, niestety, ty obniżyłeś tą cenę o $1 niżej, ty sprzedasz wszystko, zarobisz kupę forsy, ja zarobię 0 dokładnie. W dalszym ciągu mam koszta, tak, muszę opłacić tych pracowników. No tutaj tylko jeden gracz zyskuje, zgarnia pełną pulę. Nie? Tu jest na przykład, to jest gra, przykład gry, gdzie jest wysoka stawka, tak, przykład euro, no bo Food Chain jest, tak, grą euro o bardzo wysokiej stawce,
Wszystko albo nic, no po prostu, zero-jedynkowo, nie? To Tak, już jest do ekstremum to doprowadzone. Ta gra euro, w której możesz odpaść po prostu. No, fizycznie będziesz grał, ale tak naprawdę nie będziesz się już liczył. To jest jedna rzecz. I druga rzecz jeszcze, że a to też tak chciałem jeszcze tak rzucić kontrowersyjnie, taki off-top trochę, że wydaje mi się, że Food Chain to jest ostatnie nowatorskie euro, które wyszło. Mhm. To jest, nie wiem, 2015 chyba rok, no tam jeszcze dodatek wyszedł, ale to już tylko tam nowe jakieś te umiejki są. Nie wiem, ja nie jestem wskazać ani jednego euro w stanie, też nie wszystko grałem, które by naprawdę jakąś taką nową jakość wprowadziło jeszcze do świata gier euro. Nie mówię, że nie powstawały później jakieś tam spoko euracze, ale coś, co faktycznie takie, że o kurde, nie? Tą grę bym wrzucił, wiesz, do 10 najbardziej wpływowych gier na przykład euro, które powstały w historii. Bo i tutaj jakiś argument. Dobra, ale to tak boczkiem. Dobra, to powiedz mi, co ty masz jeszcze ciekawego, bo ja mam jeszcze taki segment, sobie zebrałem mitów o grach z interakcją, nie? Wiesz co, no ja mam troszeczkę tych gier, nie? Z przykładami i tych kategorii, że tak powiem. Bo ty fajnie wymieniłeś te kategorie typów negocjacji, interakcji. Interakcji, a ja sobie jeszcze troszeczkę inaczej to, powiedzmy, skategoryzowałem, tak? Po swojemu. Kilka takich przykładów, które są według mnie ciekawe i które mnie też do pewnych gier przyciągają. To co, jadę. Tak, mów, no. Jedna, no dobra, tak jak sobie wypisałem, nie? Pierwsza kategoria, globalna zmiana zasad. Coś, co według mnie też bardzo rzadko się pojawia w grach. Jednym z tych przykładów, to, tak jak wcześniej wspomniałem, gry Zimbabwe wrzucę też do drugiej kategorii, że, i to ty o tym wspominałeś, że prawie każda jedna akcja, akcja, którą przeprowadzimy na planszy, ma naprawdę drastyczny wpływ na całą sytuację, cały stan gry dla wszystkich pozostałych graczy. Tak? W sensie zmiana jednej ceny jednego produktu, pojawienie się jednego tylko sklepiku z tymi garnkami, pojawienie się monopolu nowego, tak? Czyli tam na przykład wyższej technologii, tak? Albo Boga, który po prostu zmienia dla ciebie zasady. Tak. Naprawdę ma dramatyczne przełożenie dla wszystkich innych graczy, dla sytuacji, nie? Tej makroekonomicznej sytuacji na planszy. I znowu, tu jest tak troszeczkę to naciągnięte, bo ja to nazywam sobie globalna zmiana zasad. Tutaj to nie zawsze jest tak bardzo globalnie, znaczy tak 100% globalnie, czasami jest trochę bardziej lokalnie, bo tu też jest fajne to, co wspomniałeś w gry Zimbabwe, że znowu logistyka, odległości na przykład, tak, tych sklepików między sobą ma znaczenie, ale no, z reguły jest to mniej lub bardziej globalna zmiana. I drugi przykład takiej globalnej zmiany zasad. I znowu, to jest też według mnie mechanika, która bardzo rzadko się pojawia w grach, za mało tego jest. A to według mnie akurat nie jest aż tak trudne do wprowadzenia. I drugi przykład globalnej zmiany zasad to jest kilka paksów. I ja tutaj wymienię Porfirianę, Pamira i przede wszystkim chyba w największym stopniu to odczuwam w Transhumanity. Mianowicie w tych wszystkich grach mamy coś pod tytułem, to się różnie nazywa, tak? W Porfirianie to się nazywa aktualnie panujący reżim, w Pamirze to się nazywa ten aspekt, dominujący aspekt, a w Transhumanity to się nazywa, też nie pamiętam, będę to nazwał reżimem aktualnie panującym. I ogólnie mechanicznie działa to w ten sposób, że w momencie, kiedy jakiś reżim się zmienia i oczywiście na to, kiedy jaki reżim wchodzi do gry, czy się w ogóle pojawi, w którym momencie, jak często będzie się zmieniał ten reżim, jak wielokrotnie się ten reżim pojawi, na to mają wpływ gracze. Ten reżim zmienia globalnie zasady gry dla wszystkich graczy przy stole i co bardzo ważne, bardzo często zmienia na niekorzyść dla gracza, który ten reżim wprowadził, albo nawet jeżeli nie na niekorzyść dla niego, to bardzo mocno na korzyść dla wszystkich jego przeciwników. I to znowu wprowadza te fajne, ciekawe, trudne agonizing decisions, tak, przy stole, że strasznie mi zależy, żeby coś zrobić, żeby zagrać jakąś kartę, żeby jakieś tam technologię wynaleźć w Transhumanity, żeby w Porfirianie zagrać jakichś tam bandziorów, którzy przejmą jakiś mega intratny biznes przeciwnikowi, ale zmienię ten reżim. Tak, i to często jest fajne narzędzie do łamania monopolu przeciwnika.
bo on ma w czymś już przewagę i tu mamy narzędzia, żeby właśnie przełamać tą jego, bo to często jest tak, że w grach, że ktoś tam zbuduje silnik, no i nie jesteśmy w stanie nic mu już zrobić, nie? A tutaj nie, tutaj jesteśmy właśnie, mamy możliwość. Tutaj zawsze musi po prostu cały czas się oglądać za siebie, prawda? Co tam na niego czyha, z której strony w niego coś uderzy. Uderzy. No i musi się przed tym bronić, musi na to tracić akcje, zasoby i tak dalej, tak? I to jest zawsze ciekawe. Albo odpuścić, tak? I uciec do przodu, tak? Czyli poświęcić jakiś biznes, poświęcić tą złotą dojną krowę, która mu robiła robotę. To jest mega ciężkie, powiem ci. Ja tyle razy się na to złapałem, żeby właśnie powiedzieć, nie, ten plan nie ma sensu. Muszę go zmienić. To często właśnie ten motyw walenia głową o mur, to psuł mi wiele gier rozgrywek właśnie, a tego typu gry właśnie tego uczą. No coś nie wychodzi, okej, no to zmieniaj. Czy Labirynt właśnie jest też taką grą, która zmusza cię do tego, żebyś po prostu zmienił plany. No, ten strategiczny plan musi być zmieniony. A to bardzo ciekawe, co mówisz, bo ja bym ci tego nie narzucił. W Labiryncie w Labiryncie tak, ale w Paxach jak gramy, nie wiem, w Polis, w Hands in the Sea z reguły właśnie powiedziałbym ci, że mnie bardzo często, że ja na przykład zakładam, że będziesz szedł w jakąś strategię, a ty robisz fikoła, nie? To nasze sławne, ciekawe. Ale wiesz, ale gówno czy wiatraku, czy czekolada. Tak, ale wiesz, ale często mnie ogrywasz, więc no, tym bardziej mnie, nie lubię przegrywać, ale cieszy mnie. Ale Indonezja pokazuje też zmusza do tego, wiesz, no nagle ktoś ci męczyła firmę, no i co, żyj z tym. No tak, to tutaj już cię życie zmusza, to prawda. Także mówię, taka globalna zmiana zasad, to jest bardzo fajne, bardzo ciekawe według mnie i według mnie nie tak mi się wydaje, tak? Bo nie jestem designerem, nie jest to aż tak trudne do zaimplementowania, a bardzo dużą różnorodność i właśnie jeszcze więcej zmusza nas tych też do decyzji. Budowania umiejętności oceny sytuacji, to jest bardzo ciekawe. Tak. To 18 bardzo, bardzo dobrze wykorzystują właśnie tego typu gry właśnie, kiedy mają takie zależności, one nie jest to wprost napisane, gra nie podpowiada ci, nie mówi ci iść w lewo, w prawo, tylko ty już musisz nauczyć się wyceniać tak jak w fasolkach, ile dla ciebie warta jest ta karta, nie? Widzisz, na przykład powiedziałeś w 18 to ja nie wiem, czy to tak często się, dobra, w sumie Train Rush trochę jest taką, można powiedzieć, czymś takim, poniekąd. Ale też bez przesady, nie? Chociaż on ale na przykład... Ale wiesz, odkupienie firmy czy coś, też... W 71, nie? Ale wiesz, mi chodzi o globalną zmianę zasad, nie? Na przykład w 71 wejście tych pociągów, one H się nazywają, tak? Te, co przez wioski jeżdżą. To jest na przykład dla mnie przykład takiej globalnej zmiany zasad, która mi się podoba. To jest tylko jednorazowe, nie? Tak naprawdę i tu bardziej tylko chodzi o timing. Ale zmienia bardzo sytuację na planszy. No. Tak, nagle te miejscowości, które były do tej pory kiepskie, stają się lukratywne. Tak, że jakby wiesz, ani jeden tor nie został położony, a nagle pociągi zupełnie inne pieniądze zarabiają, kompletnie inne. Nie? Jedne tracą o połowę na wartości, a drugie na przykład 3 razy idą do góry. Dobra, czyli to globalna zmiana zasad. Druga taka, powiedzmy, podkategoria tej interakcji, to też, o której wspomniałem, to jest ta współpraca win-win, czyli Great Zimbabwe i Indonezję to już w sumie też powiedziałem. Ja bym wskoczył jeszcze z jedną, jeśli mogę ci wejść. Śmiało. Mianowicie interakcja, która buduje fabułę. Bo mamy gry takie typowo paragrafowe, gdzie odgrywamy coś, co już tam zostało, nie? Zapisane i po prostu lecimy po fabule. Ale zobacz, jakie historie tworzy Wojna o Pierścień, czy wspomniany właśnie Labirynt, Wojna z terroryzmem. W naturalny sposób... Stationfall, nie? Tak, tworzą się momenty wręcz filmowe scenariusza, które zostaje z nami na długi czas tak naprawdę. Tak. I to jest też ciekawe, nie? Bo my też to stworzyliśmy sami. Nie mamy poczucia, że autor tutaj przygotował taki ciekawy paragraf. Nie, my to sami stworzyliśmy właśnie tą sytuację. My jakby posklejaliśmy bardzo fajny film, oryginalny, z takich pojedynczych cutscenek, które nam ktoś przygotował, nie? Bo my dostajemy te narzędzia, dostajemy te karty z eventami, prawda? Zarówno w Wojnie o Pierścień, jak i w Labiryncie. Mamy jakieś zdarzenie i teraz od nas zależy, czy zagramy tą kartę. Jeżeli tak, to kiedy ją zagramy? Czy zagramy ją w ten sposób, czy w inny sposób, prawda? Czy w ogóle to wydarzenie zajdzie w tej partii, tak? W tym filmie? Czy się pocałują, tak? Czy ten tego zaciuka? Czy tamten zabili go i ucieka, ale wróci, prawda? I się zemści? Więc fajny przykład też faktycznie.
Dobra. To kolejną lecę Tak. pod kategorię. Było o współpracy win-win i mam jeszcze coś takiego, to w sumie w ostatniej chwili mnie naszło, to jest, ja to nazywam wymuszona współpraca, a tak naprawdę ekonomia na pasożyta. I weź mi powiedz, czy ty znasz jeszcze jakiś inny przykład, ale powiem szczerze, że jedyny tytuł, który mi przychodzi do głowy, to jest Porfiriana znowu, bo w ogóle według mnie Porfiriana jest, fajna dyskusja też u nas na Discordzie się pojawiła, zapraszamy jakby co, będzie link w opisie. Taka mała dyskusja się pojawiła o tym, że tam grali w Porfirianę i tam część osób jest zachwycona, niektórzy mówią, że no spoko, fajne, ale takie zdanie padło, to chyba Ziętas napisał, że czuje troszeczkę vibe, euro-vibe w tej grze, w Porfirianie. Nie? Bo tam często jest tak, że na początku się ekonomicznie troszeczkę rozbudowujesz, prawda, żeby mieć pieniążki, mieć zasoby, tak, żeby móc później robić inne rzeczy. Później przychodzi krach. Depresja. Depresja tam się nazywa, tak. Tak. I Porfiriana to jest według mnie najbardziej rozbudowany paks ekonomiczny ze wszystkich. W sensie tam jest najwięcej jakby rodzajów ekonomii, sposobów na zarabianie pieniędzy, a tak naprawdę na zarabianie albo okradanie, bo w tej grze mamy coś takiego jak to makers versus takers, tak? Czyli ci, którzy wyrabiają jakieś dobra, usługi, coś budują, coś tworzą, coś dają ludziom versus takers, czyli bandytom, którzy przychodzą. No właśnie, bo tutaj trzeba wspomnieć, że Porfiriana to po historię taką mafijną właśnie Meksyku, karteli, gangów, którzy po prostu wyciskali jak cytrynę te przedsiębiorstwa. Nawzajem zresztą się... Oficjalnie to była walka o władzę hacendados szanownych, ale zasadniczo to dokładnie było tak, jak powiedziałaś. Nie? To po prostu bandyci, oligarchowie obrzydliwi, którzy na niewolnictwie, tak, na pasożytnictwie, na straszliwych morderstwach i olbrzymiej przemocy i biedzie, jak te pijawki się żywiły. No właśnie, ale już wracając do gry, nie? Że ta ekonomia na pasożyta, tak? Bo tam w Porfirianie możemy wystawiać swoje biznesy najróżniejsze, ale też mamy możliwość wysłania tak zwanej ochrony, dokładnie, która za niewielką opłatą, na przykład 50% zysków z tego biznesu, będzie strzegła tego biznesu. I tutaj znowu właściciel biznesu nie ma nic do gadania, czy on chce tą ochronę, czy nie. Tak. Po prostu ochrona przychodzi i zabiera te 50% przychodu. I znowu on musi się postarać o silniejszą ochronę, która wypędzi tamtych. Tak, ale to już wiesz, to już wchodzimy jakby właśnie w niuanse gry i to, co jest możliwe w tej grze, a jest możliwe bardzo dużo rzeczy, tak? To długo by było wymieniać. Musimy chyba w końcu nagrać odcinek o Porfirianie, tak, nie? Przydałoby się. I to jest przykład gry właśnie, której czasem masz dość, w sensie, no widzisz, że kolejny biznes ci się po prostu pali. Znaczy nie się pali, tylko ktoś tutaj pomógł. I mówisz, to ja to pieprzę, no już nie chcę w to grać. No wracamy do tego, o czym mówiliśmy. To na pewno nie jest gra dla każdego. Natomiast jak komuś się zaczynają już troszeczkę ogrywać, nudzić te gry, to może warto spróbować. A może zupełnie nie, bo właśnie tylko się wkurzy, irytuje i rzuci tym stołem. Ale znowu tutaj myślę, że przydaje się taki dobry nauczyciel, nie? Który powie, słuchaj, ale weź zwróć uwagę, czy coś ci nie grozi. No nic nie widzę. No a zobacz na tą kartę. No dalej nie rozumiem. No patrz, mogę zagrać ją w ten sposób, zabrać ci połowę zysku i tak dalej. No dobra, no ale zabierz mi połowę zysku. No co jest z tym wielkiego? Ja wystawiłem bank, który mi zarabia 4 przychodu, czy tam jakoś rancho wystawiłem, które 4 złota mi zarabia co rundę, to ty mi zabierzesz 2 tego złota. Co za problem? No dobra, ale ile zapłaciłeś za to rancho? No 16. A ile akcji poświęciłeś, żeby kupić to, żeby zarobić pieniądze na ten biznes, żeby zakupić z marketu, żeby później wystawić ten biznes? No 7 akcji na przykład poświęciłem i 16 pieniędzy. A zobacz, a ile ja akcji poświęciłem, ile pieniędzy, żeby ci połowę tego zgrabić? No 2 akcje i tam 3 pieniądze. Nie? I wiesz, i to nagle zaczyna robić różnicę, tak? Znowu ta optymalizacja, znowu... Ocena sytuacji, tak. Ocena sytuacji, tak, i coś się kalkuluje. Także ekonomia na pasożyta. Nie wiem, czy masz jakieś pomysły? O, to tutaj też do szanownych słuchaczy, słuchaczek, jeżeli macie jakieś pomysły. Tylko właśnie chciałbym takie gry, gdzie naprawdę właśnie coś z tyłu... Ale dobra, co nie wskażecie, to będzie na pewno ciekawe, nie? Może coś się fajnego pojawi. Chyba, że ty masz teraz jeszcze na szybko coś ci przychodzi właśnie z tymi pasożytami. Nie kojarzę właśnie nic takiego, co by podchodziło pod tę kategorię.
Dobra. Kolejna kategoria, którą sobie wziąłem, to też to, o czym już wspomnieliśmy, czyli im wyższa stawka, tym większe emocje. O fuczeniu już mówiliśmy. Drugi przykład to właśnie też ta gra karciana, gra o Tron karciana LCG. Znowu, są momenty, właściwie kurczę, w obydwu tych grach według mnie każda akcja, którą robisz, to cały czas po prostu nawalasz zdrowaśki, czy to jest dobra decyzja. Czy ta akcja mnie już tak naprawdę nie wykluczy z gry. Bo to są po prostu obydwie gry, gdzie cały czas stąpasz po bardzo cieniutkiej linii i każdy jeden fałszywy krok to jest po prostu przegrana partia, tak? Znowu, w grę o Tron raczej się gra dwuosobowo, więc to nie jest jakiś wielki problem. No fuczenie, jak gramy na 3-4 osoby, no to może być komuś naprawdę przykro przy stole. Więc znowu, no nie są to na pewno gry dla każdego, plus jeszcze gra o Tron karciana LCG naprawdę ma paskudne zasady. Ja im jakby dłużej jestem w tym hobby, to tym bardziej widzę, jak nieeleganckie, jak dużo tych zasad jest, jak jest mnóstwo tych faków, pytań. No tak, bo to tak jak w każdym bitewniaku tak naprawdę. No. Dosłownie. Ja bym tutaj wrzucił jeszcze jedną grę i poruszył jeden aspekt, na przykład kodeks, gdzie tak naprawdę od początku bardzo konkretnie musisz określić pomysł na siebie. Ja właśnie zawsze zestawiam, zresztą nie tylko ja, tam gdzieś widziałem w internecie też zestawienie kodeksa z food chainem, czyli od początku wybierasz ścieżkę, którą musisz się trzymać i masz świadomość, że jeśli wybrałeś źle, no to już za kilka rund po prostu odpadniesz. Jest to na pewno element taki stresujący, z którym musimy się oswoić i dużo ludzi właśnie się do tego zniechęca, mówiąc, że no ja i tak mam dużo stresu w pracy, więc po co mi jeszcze nad stołem. Ale moim zdaniem, często wynika to z takiego przekonania, mimo że nie zagraliśmy w tego rodzaju grę. Mi się wydaje, że ten stres jest jednak inny i to nie jest stres, który przypomina rozmowę z szefem o podwyżkę, czy... Tylko właśnie te gry według mnie... z klientem, dlaczego nie było na wczoraj, prawda, zrobione. Tylko właśnie te gry pomagają poczuć się komfortowo w niekomfortowej sytuacji. To jest dla mnie właśnie genialny sposób na rozładowanie. I przy okazji stworzenie rozgrywki, która naprawdę zapadnie długo w pamięć. Ale właśnie tutaj trochę zderzenie się z tym właśnie stresem, który jest nieprzyjemny, no to jest inny rodzaj stresu dla mnie właśnie. Tylko trzeba nauczyć się... Dla mnie jest takim przykładem Antiquity. Gra, która cię strasznie stresuje, kiedy ją poznajesz w pierwszych tych, bo po prostu pochłania cię od pierwszej rundy, po prostu czujesz, że zdychasz. A nagle okazuje się, że po kilku partiach, że jesteś w stanie tą bestię oswoić i zaczynasz się skupiać na zupełnie innym. Wtedy okazuje się, że gracz jest dużo gorszym świrem niż gra. A z Antiquity to mi się od razu ta nauka pływania kojarzy, że faktycznie wrzucają ci na głęboką wodę, idziesz na dno raz, no dobra, tylko musisz mieć kilka żyć, tak? Idziesz na dno raz, drugi, trzeci, siódmy, a jak gdy zaczynasz już troszeczkę łapać, zaczynasz się troszeczkę już nocić na tej wodzie, to nagle ten świat się otwiera i właśnie nagle przypływa drugi kolega z nożem, tak? Ale ty masz swój kodzik, więc tam jakoś w tym basenie metr na metr musicie sobie poradzić, rozwiązać ten konflikt. Więc chciałem nawiązać do tego, że dzisiaj się mówi, że gram w gry bez interakcji, bo mnie odstresowują, bo są relaksujące. No ja też to rozumiem, że okej, to też jest fajny sposób na spędzenie czasu, ale jednak nie przekreślałbym tych gier, gdzie jest jednak ta rywalizacja, gdzie trzeba się trochę napocić, bo jest to w pewien sposób uwalniające. To jest jakaś forma katarzis dla mnie właśnie. Tylko że trzeba nauczyć się oddzielić, i o tym chyba też mówiliśmy, jakąś taką sferę osobistą od rozrywki po prostu. Nauczyć się traktować to rzeczywiście jako zabawę, a nie osobistą vendetę, urażone uczucia, czy tym podobne jakieś tam rzeczy. Nie? Znaczy ja powiem tak, ja nikogo nie będę przekonywać ani zachęcać jakoś bardzo mocno do tych gier, bo faktycznie jak dla kogoś to jest po prostu nieprzyjemne, stresujące, to okej, nie? To broń Boże w to nie grać. Nie? Jest tak ale dużo gier, mimo wszystko ja bym radził zagrać, niż żyć z przekonaniem, że na pewno mi się nie spodoba, nie? Jeżeli jest możliwość, to myślę, że warto spróbować, zwłaszcza właśnie z jakimś ogarniętym nauczycielem, bo to bardzo pomaga. To naprawdę jest ważne i z jakimś pasjonatem, tak, tej gry. I druga rzecz, że czasami właśnie te gry, samo jakby zrobienie tego malutkiego, zebranie tego dossier, tak, zebranie troszeczkę informacji, że aha, dobra, fuczenie jest bardzo agresywnie i tak dalej,
już samo to cię nastawi, tak, jako tego gracza, który chce spróbować dany tytuł, czego się mniej więcej spodziewać w grze i wówczas to nie będzie taka nieprzyjemna niespodzianka, tak. Tylko to ważne, żeby to jakby wszyscy przy stole, tak, mniej więcej wiedzieli, czego się spodziewać. I druga rzecz, że tak jak powiedziałeś, no, że czasami ja nie lubię gier stresujących, nie lubię gier z interakcją, nie lubię, gdzie się bijemy. To nie jest gra dla mnie, ale gdzieś tam się dowiem, że no dobra, spodziewać się tego, że będzie ciężko, zagram to i być może się okaże, że niespodzianka, że jednak ta gra Przywalenie zaże. komuś w mordę jednak sprawia mi satysfakcję. Tak. Że zażrę, nie? Że wiesz, ja też mam nie jeden tytuł, też moglibyśmy kiedyś porozmawiać o grach, które wszystko krzyczy, że to nie jest gra dla mnie, a jednak mi się podoba z jakiegoś powodu, nie? To też taki ciekawy temat może na kiedyś. Dobra. To lecę dalej, okej? Dobra. Czyli im wyższa stawka, tym większe emocje. Dobra, kolejna podkategoria. To jest taka w sumie, poniekąd można powiedzieć, że to jest taka najbardziej, nie chcę powiedzieć prymitywna, ale taka najbardziej oczywista interakcja, zwłaszcza negatywna, czyli jakieś spowalnianie, blokowanie albo całkowite odcinanie od czegoś tam, tak? I tutaj jako przykłady to chciałem dać przykład Polis i właśnie Antiquity. Antiquity jest o tyle ciekawe, że tam bardzo długo tego nie widać. Bardzo długo, w sensie przez bardzo długo to myślę, że parę pierwszych partii może nie być widoczny na pierwszy rzut oka, jak paskudnie można tam kogoś spowolnić, zablokować chwilowo albo całkowicie od czegoś odciąć. Nie? A to jest jednak na troszeczkę wyższym poziomie gry clue tej gry. Halo, słychać mnie? Tak. Dobra. Antiquity to jest gra ogólnie też znowu o budowaniu tam naszej cywilizacji, ale przede wszystkim o tym, żeby się rozpychać na planszy. Gra w ogóle taka bardzo, bym powiedział, ekologiczna, tak? Proekologiczna, bo pokazująca to, jak straszliwie jako cywilizację wyniszczamy, tak? I eksploatujemy bardzo często bezpowrotnie, tak? Nasze zasoby, nasz ekosystem. I chodzi tak naprawdę trochę w tej grze, żeby być tym last man standing, czyli żeby wszyscy zdechną, ale żebyśmy zdechli o jeden dzień później niż nasz przeciwnik, nie? Co też taki jest trochę okropny, straszliwy jakby przekaz. No, ale to jest też ciekawe, bo to jest gra chyba z 2004 roku, nie? Sprzed 20 lat, więc też widać, że ci goście mają coś trochę więcej w głowach niż tylko właśnie tam pionki obecne trendy i rzut kostką. Także Antiquity. A druga gra, o której chciałem powiedzieć, to jest Polis, gdzie też... Dlaczego akurat Polis dam jako przykład tego właśnie spowalniania, blokowania, tego całkowitego odcinania? Dlatego, że to jest znowu gra, w której, zresztą podobnie w Antiquity, Polis to znowu jest gra cywilizacyjna, gdzie jesteśmy tam Sparta versus Ateny, wojny, jakie to są wojny? Peloponeskie. Tak. I co? I tam z reguły znów mamy problem na wielu frontach, tak? Mamy problem z wyżywieniem naszej ludności, z wystawieniem odpowiednich wojsk, bo brakuje zasobów. To jest ogólnie bardzo mocno gra ekonomiczna, tak naprawdę, z konfliktem, tak? Bardziej bym powiedział, że to jest nawet gra ekonomiczna z konfliktem niż wargame, który ma ekonomię dodaną. I tam znowu, żeby móc kogoś spowolnić, zablokować, czy wręcz całkowicie odciąć, musimy się napocić, ale jeżeli to się uda, no to potrafi zaboleć. To naprawdę... Tak, zakładamy sobie embarga na te akweny wodne, albo wysycamy rynki zbytu wcześniej, czy zabieramy po prostu żywność komuś sprzed nosem. Tak jest. Także no i też znowu bardzo, bardzo dobra gra, tak? To myślę, że obydwaj się zgadzamy, o ile nic się u Ciebie nie odmieniło. No, tak. Okej. Kolejny typ interakcji, który sobie wziąłem, to jest wrogie przejęcia, czyli te fuzje, tak, o których mówiłeś. Tylko to jest ważne, fuzje, gdzie po prostu przychodzi do nas prezes innej firmy i mówi: panowie, od dzisiaj jesteście naszą firmą. Tak, jesteśmy wspólnikami, tylko wy jesteście wicedyrektorem, tak? No i tutaj znowu będzie przykład Indonezji, o której wspominałeś, tak, gdzie po prostu ktoś przychodzi i wywołuje, jeżeli tam spełnia odpowiednie warunki, może wywołać merge'a, czyli tą fuzję firmy i nie masz nic do gadania, tak? Po prostu możesz co najwyżej, jeżeli jesteś odpowiednio bogaty, możesz zostać prezesem tej spółki,
Ale i tak coś odpalisz, tak, dawnym właścicielom. Aczkolwiek jesteś w stanie się przygotować w jakiś sposób do tego, są narzędzia do obrony przed tym, ewentualnie skorzystać na tym, wykorzystać maksymalnie to, tą fuzję na swoje cele, do swoich celów. Pełna zgoda, natomiast no jest to znowu mechanika bardzo rzadko spotykana ogólnie w grach. Tak. Nie? Bardzo rzadko jest coś takiego, że zakładasz sobie biznes, rozbudowujesz ten biznes, inwestujesz w niego, prawda, cieszysz się nim, zarabiasz na nim. No i nagle przychodzi wujek Irek i mówi, że już ten bardzo ładny biznes, bardzo mi się podoba, poproszę klucze. Drugi przykład, trochę bardziej na miękko, to jest Chicago Express, bym powiedział, bo tam też bardzo często jesteś właścicielem, czy większościowym właścicielem i ktoś do ciebie przychodzi nieproszony i ci rozwadnia, tak, te udziały w grze. I trochę też w 18. Wiem, że jest jakaś 18, gdzie w ogóle są fuzje dostępne, ale niestety nie wiem jaka i nie grałem nigdy, także tutaj też nie powiem, który to tytuł. Mówię, Chicago Express trochę też pod to podchodzi, nie? Że znowu ktoś nieproszony, bez żadnych właściwie ograniczeń może przyjść i zacząć dobierać się do naszego dobra, do naszej firmy. Okej. Dobra. I kolejną to wezmę, już od razu przeskoczę. Kolejny typ interakcji. Też o niej wspominałeś w sumie. Blefowanie, ale ważne, to jest bardzo z takim, ja to nazywam educated guess, czyli, bo wiesz, jest dedukcja, sporo gier... tak? Tak, z pewnym typem dedukcji, bo jest sporo gier blefowych, gdzie po prostu możesz małpę posadzić, nie? I będzie miała taką samą szansę trafić z wynikiem jak i ty, nie? W sensie, że to jest tak naprawdę zabawa w kamień, papier, nożyce bez żadnego jakby kontekstu strategicznego, nie? Że mamy serię, wiesz, zabawy w kamień, papier, nożyce, ale nie mamy żadnych podstaw, żeby móc przewidywać, że dobra, dużo bardziej mu zależy na tym, żeby zagrać kamień, prawda? No ale on może o tym wie, prawda? I tak dalej. I przykłady gier według mnie blefem, który bardzo dobrze działa, poza tym, że to są według mnie świetne gry, to jest przede wszystkim Netrunner, gdzie często jest sytuacja, znaczy inaczej, wszystkie karty, które gra Korp są domyślnie kartami zakrytymi, tak? I tam są pewne niespodzianki. Być może tam są pewne dobra, nazwijmy to skarby, które ten runner, ten haker chce wykraść, ale być może są tam pułapki, którymi dostanie właśnie po mordzie. A oprócz tego jeszcze są te ice'y, tak? Czyli takie przeszkody, tak? Takie, można by to odpowiedniki firewalli, nie? Ale takie, które mogą mu jeszcze krzywdę pewną zrobić. Mogą mu karty z ręki wyrzucić, karty ze stołu, tak? Czyli różne poinstalowane programy, zabrać mu pieniądze i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Albo po prostu nie wpuścić, tak, na dany serwer, żeby wykradł te skarby, czyli w przypadku Netrunnera agendy. No ja tutaj bym jeszcze wrzucił tak właśnie w ramach rozwiania pewnego mitu, że gry z interakcją są dla doświadczonych graczy, no bo te tytuły, które my wymieniamy, no to są taki kaliber nerdowy, że tak powiem. No to świetnym przykładem gry, w której właśnie mamy tą metodę też dedukcji i blefu, to jest na przykład Avalon. Świetny towarzyski tytuł do wytłumaczenia tak naprawdę każdemu, a ta interakcja naprawdę aż kipi tam między graczami, ta chemia się tworzy. Nie wiem, bo ty grałeś na przykład w Sherifa z Nottingham chyba, nie? Tam też jest ciekawy motyw blefów. Nie polecam tej gry. Ja tam w ogóle nie widzę za bardzo gry. No. Okay. Tam to fajnie powiedział Janek chyba, Galatolol, pozdrawiamy, że oni się tam bawią w RPG-a, w odtwarzanie RPG-a przy tym i wtedy się chyba dobrze bawią. Także to musi być bardzo specyficzna ekipa. Okay. No ale tak w ramach właśnie tego, że nie tylko doświadczeni, że gry z interakcją to nie jest tylko kwestia doświadczonych graczy. To tutaj ode mnie właśnie przykład. Ja powiem więcej, że Netrunner według mnie jest bardzo przystępną grą. To jest według mnie jedna z najbardziej przystępnych karcianek, która jest naprawdę niebanalna. Naprawdę. No ty teraz Igora wprowadzasz, tak? No i jak mu idzie? Znaczy, naprawdę tłumaczenie tej gry dla mnie to jest kilka chwil. Najwięcej roboty jest tak naprawdę przy kartach, tak? No ale to niestety, to już jest, że tak powiem, urok wszystkich LCG-ów, że niektóre karty trzeba wytłumaczyć. Ale jeżeli chodzi o wprowadzenie, o naukę podstawowej, żebyśmy coś zagrali, to bardzo szybko to idzie. Natomiast jakby uczenie się tej gry, to jest, to wiesz, ja mam 200 partii zagranych i ja w dalszym ciągu mnóstwo nieoptymalności, mnóstwo błędów popełniam i tak dalej, nie? Także to jest już zabawa trochę potencjalnie na całe życie, ale
no znowu, no my gramy z Igorem na przykład i się dobrze bawimy, bo poziom jest mniej więcej tak samo żenujący, nie? Nie, naprawdę fajne mecze mamy. Wiesz, mamy przede wszystkim bardzo emocjonujące mecze. Przykład nam taki, że na przykład ostatni mecz, tam się gra do 7 punktów agendy, ja wygrywałem 6-0, doszło do 6-6 i przegrałem na przykład tę grę, nie? To udało się wrócić. Już myślałem, że zmiażdżę po prostu i że zagramy szybko rewanż, a jeszcze gra potrwała chyba ze 30-40 minut i przegrałem. No świetny mecz, nie? Oczywiście tak przeklinałem, że się bałem, że Igor się do mnie nie odezwie, ale wrócił. Ale wrócił, także mecz świetny. Dobra, a jeszcze na sekundkę wracając do tego blefowania z takim educated guess, no to na przykład Codex, też wcześniej wspomniany, gdzie w ogóle według mnie Codex to jest gra, to jest znowu niby gra pojedynkowa, duelowa, ale i to jest chyba najważniejszy tak naprawdę aspekt tej gry, z budowaniem swojego deku w trakcie partii, można powiedzieć. Tak naprawdę takiego swojego drzewa technologicznego, tak? Wynajdywania, w jakie technologie pójdziemy. Trochę tak, tylko że są zupełnie asymetryczne frakcje, tak? I jeszcze bardziej powyginane. W sensie te umiejki są takie poprzeginane. I znowu w kodeksie, wiesz, jak grasz przeciwko jakiejś danej frakcji, jak już masz troszeczkę grane, to mniej więcej wiesz, w czym ona się specjalizuje. W momencie, kiedy ktoś wystawia pierwsze jednostki, to już możesz przewidywać mniej więcej, w jaki build technologiczny będzie szedł. No i teraz pytanie, prawda? Czy on pójdzie w ten build technologiczny, czy pójdzie w troszeczkę inny, prawda? Ta próba przewidywania, czy to jest blef, czy to jest faktycznie tak, bo musisz zamarkować jakoś swoje pomysły. No, nie możesz w zbyt oczywisty sposób, no bo znamy powiedzmy swoje talie, no i wiemy, co kto ma, więc tutaj trzeba markować jakieś właśnie takie, to jest właśnie, to mi się podoba, ten zdobywanie doświadczenia, że to już nie jest walka z mechanizmami, tylko tworzenie takich takich zasłon dymnych, wynikających z tego, ja wiem, że ty wiesz, nie? Tworzenie kontry na kontrę, nie? Bo taka zabawa w policjantów i złodziei, to jest cudowne w tych grach. Tak, tylko to nie jest właśnie takie zupełnie na pałkę, nie? Tylko jakby wyciągasz wnioski na podstawie kontekstu, na podstawie poprzednich akcji, które wykonał i swojego doświadczenia. Także aha, dobra, jeżeli on buduje zombiaki, tak, i tam to ma takie i takie ścieżki, to prawdopodobnie, nie? Tak, dokładnie, to ma te 3 ścieżki i być może pójdzie w tą ścieżkę, prawda, bo i tutaj znowu jest jakiś powód, który temu sprzyja, tak, bo poszedł w jakąś inną technologię, która się ładnie kombuje po prostu. Ale może zaskoczyć cię, prawda? Tak, bo wpadnę między partiami na genialny pomysł. I to jest dla mnie cecha, którą wynoszę właśnie z grami z interakcją, to właśnie rozmyślanie nad partią, nad rozgrywką, grą właśnie pomiędzy partiami. Że tak. To nie jest tak, że ja wstaję od stołu, jaki wynik, tyle i tyle. Aha, że ta rozgrywka staje się ważniejsza niż końcowy wynik, że daje mi takie właśnie poczucie jakiegoś chęci rozwoju, nie? Cały czas szukania tych rozwiązań. Tak. Zwróć uwagę, że my na przykład bardzo często, jak kończymy partię, już abstrahując, że tam sobie w ogóle, prawda, dyskutujemy po partii, to jeszcze często analizujemy sobie, tylko właśnie nie tak sucho, tylko tak dosyć bym powiedział żywo, emocjonalnie, tak, że jakie były momenty kluczowe, prawda? Co tu się wydarzyło, tak? Dlaczego było tak dobrze, a skończyło się jak zwykle na przykład, prawda? Jakie błędy, co można było zmienić, w którym momencie ktoś kogoś zaskoczył, prawda? W jaki sposób, a jak to można skontrować? No dobrze, ale jak można tą kontrę skontrować, prawda? Już sobie analizujemy, już wbiegamy w przyszłość, a później jeszcze w domu każdy gdzieś tam może pokombinować. Tak, bardzo mi się podobają te teorie łamania gier, no ale zobacz, to jest przemocarne, no i już tutaj gra zepsuta, nie? No, tak, ale... tak. A właśnie szukanie, prawda, tej kontry na to potencjalne zepsucie gry. Nie, to zazwyczaj są projekty takie dosyć odważne właśnie, tak jak, nie wiem, w Chaos Starym Świecie, pamiętam, jak wszyscy krzyczeli, nie, Guara zepsuta, Korn zawsze wygrywa, nie? A później się okazało, jak trochę, tak jak splotery zawsze wypuszczają grę i oj, tu trzeba grać na lodówkę, bo to inaczej nie wygrasz, nie? Nie pamiętam, się śmieją gdzieś z boku i czytając komentarze, nie? O, już złamali naszą grę po 2 partiach. Tak. Tak, ale to prawda, że to jest z reguły cecha odważnych tytułów, w sensie właśnie nie tych gier, gdzie dobra, to ty zdobędziesz plus 7 kamienia, a ty tą akcją tylko plus 6, tylko właśnie w drugą stronę. Ty zdobędziesz 1 kamienia, a ty dostaniesz plus
15 na przykład, tak? Bo coś więcej zainwestowałeś, coś zaryzykowałeś, coś fajnego wymyśliłeś w tej grze. I teraz niech drugi sobie radzi z tym, prawda? Ale ma też narzędzia do tego, żeby to skontrolować. To jest ważne. Dobra, i jeszcze dwie mam kategorie, to tak szybciutko. To jest bardzo szeroka kategoria. Ja tutaj sobie napisałem coś takiego, że gry, gdzie cały czas praktycznie gracz staje przed ciężkim wyborem pomiędzy agresją z jednej strony, i tutaj z drugiej strony, tu są różne rzeczy, ekonomia, administracja, jakieś inwestycje, czy w rozwój, czy w zdobywanie przewagi jakościowej. I o co chodzi? Chodzi o to, że przykład, tak, dam tutaj Hands in the Sea, Hands in the Sea, Sekigahara, tak, Bear Trap, bo one tam powiedzmy mechanicznie są troszkę podobne, Juliusz Cezar, Kodeks, wcześniej wspomniany Wojna o Pierścień, mianowicie zasadniczo we wszystkich tych grach chcemy po prostu przeciwnika. Tak, pobić przeciwnika, tak? Mniej lub bardziej militarnie, no ale raczej militarnie, tak? We wszystkich tych grach chcemy zniszczyć przeciwnika, czy go tam jakoś zabić. Natomiast cały czas gra jeszcze stawia przed nami, najczęściej gra, ale też często to interakcja gracza, tak? Wymusza na nas zadbanie o jakiś aspekt poboczny, o tą ekonomię, o tą administrację, o to, że trzeba on tutaj się rozwinął, to ja też muszę zainwestować w rozwój, bo jak nie, to on mi odskoczy technologicznie i ja już go nie nadgonię. Tak? Mimo że teraz mam przewagę chwilową, to w dłuższej perspektywie po prostu on będzie górą. No i takie przykłady, nie? Na przykład w Hands in the Sea znowu bijemy się na mapie głównie, ale cały czas mamy ten kociokwik, bo można plądrować, bo można kogoś blokować na morzu, tak? Zakładać mu powiedzmy tam częściowe embarga, bo gra jest tak pomyślana, że sama zwycięstwo militarne to jest za mało, my musimy jeszcze przejąć kontrolę, tak, nad miejscowościami, a to znowuż nam strasznie zwiększa administrację, tak, i mechanicznie to po prostu dodaje nam kart do naszego deck buildera, tak, i rozwala nam ten nasz deck, który tak świetnie pracuje, ale musimy to robić, jeżeli chcemy wygrać grę. Więc musimy walczyć z tą administracją, na przykład odchudzać ten deck, w jakiś sposób go modyfikować. Mało tego, przeciwnik jeszcze też inwestuje w różne technologie, być może w rajdy, być może w walkę na morzu, być może w walkę na lądzie, tak, takimi zaciężnymi oddziałami i my musimy na tej podstawie podjąć jakąś decyzję, tak? Czy próbujemy na tym froncie, w który on inwestuje, też się z nim gdzieś tam zrównać, mniej więcej siłą, czy na przykład na innym froncie doinwestować się jakościowo i liczyć na to, że nasza strategia po prostu ogra ten plan przeciwnika. Ja tutaj bym się wciął jeszcze z jednym tematem, bo wrzucając takie gry jak powiedzmy Zakazane Gwiazdy i Pan Lodowego Ogrodu, gdzie rzeczywiście ta ekonomia jest taka bardzo ciasna i mamy świadomość tego, że zła inwestycja nas pogrąży. Tak. To jest jeden rodzaj interakcji, ale są gry, które na przykład takie jak Ankh, które działają na mnie odstresowująco. To znaczy, że są zaprojektowane w ten sposób, że ten koszt nie jest łatwy do odrobienia. W sensie, że możemy posłać armię ludzików na planszę i zaraz ją odzyskamy, że tak jakby ten ciężar jest bardziej przesunięty na zasadzie chytrego planu, czy czasem nawet tam się opłaca, tak jak w Blood Rage, czy granie na Lokiego, nie jest duża strata, żeby dostać punkty. Więc to też jest tutaj ciekawy aspekt właśnie tego elementu, tego mitycznego stresu właśnie nad planszą, nie? Więc to, o czym wspominałem, że kwestia też doboru odpowiedniej gry pod siebie, bo taki Ankh, mimo że jest bardzo grą interakcyjną, no to jednak to się czuje trochę jak wejście do spa po takich Zakazanych Gwiazdach czy Pani Lodowego Ogrodu. Że wiesz, że mimo że ta stawka tam się wydaje niższa. No właśnie, tam stawka chyba jest po prostu niższa. Tak to brzmi, bo ja nie grałem na Tak, ale daje satysfakcję, daje ci przestrzeń do kombinowania, dokuczenia innej osobie, ale ta osoba, trochę jak porównując Netrunnera z Panem Lodowego, z Grą o Tron, nie? Że jest to napięcie, jest ta interakcja, ale jednak gra aż tak mocno cię nie przetrawi, znaczy gracze. Więc to kwestia też odnalezienia swojego tytułu właśnie, jeśli chodzi o gry z interakcją. Dobra, a jeszcze wracając właśnie do tego wyboru pomiędzy agresją
No to drugi przykład to jest powiedzmy szeroko pojęta logistyka, tak? Czyli na przykład w Sekigahara, na przykład te gry bloczkowe, tak? Wojenne, Sekigahara, Bear Trap, Juliusz Cezar, gdzie znowu mamy bardzo ograniczone zasoby, tak? Tutaj reprezentowane przez karty i chcemy wszystko zrobić, ale na przykład, no żeby móc walczyć, albo musimy zająć na przykład jakieś kluczowe miejsca na mapie, tak? Albo nam bardzo zależy na tym, żeby zająć jakieś kluczowe miejsca, albo musimy się w ogóle bić o te kluczowe miejsca, bo za to jest przyznawane zwycięstwo. No i musimy zamiast właśnie stricte na militaria, tak? Na budowę oddziałów, na prowadzenie bitew, musimy wydawać, tak? Te nasze ograniczone zasoby na jakąś logistykę, na namnażanie armii, tego typu rzeczy. Kodeks na przykład, tak? Czyli w kodeksie tam, nie wiem czy pamiętasz, jest taki aspekt, że możemy odrzucać karty z ręki i też dopłacić jeszcze, żeby zwiększać sobie swoją ekonomię, tak? Żeby robotników tych, zrobić. tak? Chodzi Tak, ci? robotników tworzyć, workerów, dokładnie. I no znowu, tak? Tam jest bardzo mało kart, tak? W kodeksie. Każda karta jest mega ważna, ale no widzę, tak, że przeciwnik inwestuje w tą ekonomię, tak, że zaraz będzie miał te jednostki trzeciego rzędu. No i pytanie, czy ja mogę sobie pozwolić na to, żeby pójść bardziej w taką strategię rushową, tak? Czyli tymi jednostkami powiedzmy niższego poziomu, pierwszego, drugiego poziomu liczyć na to, że się przebije i go zmiażdżę, tak, że on nie zdąży wystawić tych... No bo kodeks to jest, nie wspomnieliśmy, to jest po prostu RTS, StarCraft na planszy. No jeśli uwielbialiście RTS, ja nigdy w sumie jakoś tam nie byłem specjalnie miłośnikiem tego rodzaju gry, ale kodeks też uwielbiam. Więc to polecamy do sprawdzenia, tylko od razu przestrzegamy przed paskudnym, jak to nazwać, no nie IP, bo to nie IP, tylko... No to jest IP jego, nie? Wymyślone. No grafiki, tak? Powiedzmy tak. grafiki, czy ten lore taki, tak? Powiedzmy. Tak, lore, no. Więc no ty powiedziałeś paskudny, ja aż tak ten... Znaczy głupi, infantylny i irytujący po prostu, no o to mi chodzi, ale... Infantylny to zgoda. Ale jeśli lubicie tego rodzaju gry, to jest chyba najlepsza próba przełożenia na świat planszowy tego rodzaju gier. Tak, myślę, że znaczy no ja bardzo polecam, żeby spróbować. Natomiast no na razie tylko print and play, tak, dostępny. Tak. I znowu, tak, no właśnie ta decyzja, czy zdąży, czy te niskopoziomowe tym rushem zdąży wygrać, czy on zdąży wystawić te boskie jednostki, po prostu mnie wciśnie w ziemię. No i Wojna o Pierścień, tak, gdzie niby te cele są oczywiste, tak? Cień chce po prostu zmiażdżyć, zdobyć tam ileś tych twierdz. Drużyna Pierścienia po prostu chce dotrzeć do Mordoru, wrzucić ten pierścionek do tego wulkanu, czy co tam było. No proste, oczywiste, nie ma się nad czym zastanawiać, nie? A jednak gra się zaczyna i musisz cały czas balansować. Jedni muszą się bronić, czasami zaatakować, czasami skontrować, ci muszą poszukiwać tego pierścienia, prawda, wysyłać te Nazgule i tak dalej. No i nagle ten prosty plan oczywisty się zaczyna straszliwie komplikować, a jeszcze się zmieni 3 razy w trakcie rozgrywki i tak jak powiedziałeś, powstanie ta unikalna, niepowtarzalna historia. No ale no to jest jakby sól według mnie gier, tak? Właśnie to, że cały czas musimy czytać stan tego stołu, ewaluować go i dopasowywać się. Cały czas weryfikować, czy ten nasz plan, który żeśmy sobie założyli, on cały czas jeszcze ma rację bytu, czy on już się zdezaktualizował i po prostu warunki świata, tak, tej gry, które w tym momencie panują na planszy, mówią, że ten plan jest po prostu już nie jest optymalny, tak, czy wręcz być może jest szkodliwy i zły. Dobra, i ostatnia już kategoria, którą sobie dałem, to już króciutko, ale to jest też dla mnie ciekawa interakcja i powiem szczerze, że bardzo nie lubię gier, bardzo dla mnie tracą gry, które tego nie mają. Ja to sobie nazwałem przejmowanie i oddawanie inicjatywy i tutaj bardzo często chodzi o ten aspekt, wiesz, kiedy chcesz być pierwszym na przykład graczem, albo nawet nie chodzi mechanicznie tam, wiesz, pierwszym, drugim graczem, kiedy chcesz być, czy tam ostatnim, tylko bardziej, czy chcesz być bardziej aktywnym graczem, czy reaktywnym graczem. Czyli czy to ty chcesz teraz w danym momencie w trakcie gry nadawać ton rozgrywce. Czyli chcesz obserwować, co się wydarzy. I reagować na to, prawda? I najlepsze gry, według mnie, to są te gry, gdzie... Zmienne są te sytuacje. Tak, że wszystko zależy od aktualnego stanu gry i to jest zmienne. Dlatego na przykład z Food Chainem mam trochę taki problem, że 3/4 chcesz być z tyłu,
No prawie zawsze chcesz być z tyłu poza... Momentami, kiedy chcesz wiesz, skupnąć z kartę. drugiej strony ja się tak też zastanawiałem, taki off-top, że w uczeniu to i tak jest, bo to jest de facto tak naprawdę licytacja, nie? Tylko mega elegancka licytacja, gdzie po prostu ilością wystawionych workerów, czyli znowu, wiesz, to takie mocne zazębienie o siebie tych mechanik, tak, że chcemy jak najwięcej workerów wysłać, no ale chcemy jak najmniej, bo coś tam, prawda, i jest ta ciężka decyzja, czyli licytujemy się tymi workerami, których wyślemy do roboty o kolejność w turze. Więc znowu, no jeżeli to jest licytacja, no to w sumie, no to tak, no chcę być po prostu pierwszy albo drugi, tyle, tak, powiedzmy zawsze prawie chcę być ostatni. Ale mówię, najlepsze gry, najciekawsze to są te według mnie, gdzie to się cały czas zmienia i cały czas gra nam daje właśnie jakąś mechanikę, czy dla mnie mechaniki do Sekigahara jest sterowania. przykładem takim, gdzie Jest. nie mogę powiedzieć, że zawsze chcę być drugi. Często Zgadzam tak się. chcę obejrzeć, ale szybko ten zagęszcza się, tak, zagęszcza się atmosfera. Zgadzam się. No ja ciągle przegrywałem, bo byłem drugi, nie? Na przykład mogę powiedzieć i głupi, ale jak to... nic śmiesznego, całe życie drugi. Tak. Ale przykłady, o których chciałem powiedzieć, ale Sekigahara zgadzam się, że też pod to podchodzi. Trick-takery. Bo tam to jest minimalistyczne, tam bardzo często to jest clue gry. Nie wiem, na przykład w Jekyllu i Hydzie to jest bardzo ważna część gry, prawda? Kiedy jeszcze chcemy mieć inicjatywę, a kiedy chcemy być już bardziej reaktywni i schodzić z tych kart. W Wizardzie też jest bardzo często, że ten moment, kiedy my przejmujemy inicjatywę, prawda? Czyli tutaj już oddajemy, czy od początku chcemy mieć inicjatywę i tak dalej. 2 LCG, czyli gra o tron LCG, karciana i 7C, tak? Też gdzie tam tymi kartami tych powiedzmy agent, tak? Się można powiedzieć, tak też licytujemy o to, kto będzie pierwszy, a kto będzie drugi w tym rozdaniu. I to ma olbrzymie znaczenie, prawda? Owszem, są deki, które stricte mówią, że raczej zawsze prawie chce być pierwszy, raczej prawie zawsze chce być drugi, ale najczęściej chcę mieć nad tym kontrolę i dynamicznie się dopasowywać, w zależności od tego, jak mi dobrze idzie, jak dobrze idzie przeciwnikowi, co on wystawił na stół, co ja wystawiłem, jakie karty już posłać. Ja bym tutaj tą kategorię trochę zamieszał właśnie wspomnianym już na początku Great Zimbabwe, bo tam jest ciekawa sytuacja, że możesz sięgnąć po Boga. Bóg daje ci zazwyczaj olbrzymią przewagę, bo łamie te podstawowe zasady gry, ale jednocześnie daje czas pozostałym graczom na obranie strategii przeciwko temu bogowi, więc to jest ciekawe właśnie przejęcie inicjatywy, kiedy jest moment, czy chcę czekać jak najpóźniej, sięgnąć po to, co zostanie, czy chapnąć od razu od początku i liczyć, że będzie to na tyle mocne, że pozwoli mi wygrać, bo mam tak dobry plan na tą rozgrywkę. Więc to jest też ciekawe, zabawa kolejnością, nie? Kiedy chwytam po tą przewagę. Tak. I w sumie to też można powiedzieć faktycznie, że Great Zimbabwe trochę podpada pod tą kategorię tej globalnej zmiany zasad też, nie? Znaczy Great Zimbabwe, bogowie w Great Zimbabwe, tak. Te bóstwa. Bo faktycznie niby ten Bóg tylko mi zmienia zasady, no ale nie, bo tam jest tak olbrzymia interakcja, że w momencie, kiedy ty bierzesz tego Boga, to już trochę zdradzasz swoją strategię na to i ja już muszę dopasować swoją strategię, jeżeli chcę wygrać. Nie mogę tego zupełnie zlekceważyć, nie? Jeżeli jesteś w miarę... Świadomym graczem. Tak. Dobra, z mojej strony chyba tyle. To na koniec sobie w ramach takiego podsumowania wypisałem kilka mitów związanych z interakcją, o których zresztą tutaj już w większości powiedzieliśmy, tylko to będzie w ramach takiego właśnie podsumowania. Czyli czy uważasz, że na przykład gry z interakcją to są gry przeznaczone dla doświadczonych graczy? Czy jest to element tak jakby, który... Nie, myślę, że ogólnie po prostu są gry, które są dla bardziej doświadczonych albo bardziej, niekoniecznie dla doświadczonych, bo wiesz, czasami się trafiają ludzie dosłownie z ulicy, ale na przykład grają w trudne gry strategiczne na przykład na kompie i bardzo szybko przyswajają naprawdę skomplikowane planszówki. Więc nie, myślę, że po prostu są gry, które są skomplikowane, są ciężkie i poziom interakcji niekoniecznie ma na to wpływ. Znaczy pojawia się ten element, o którym wspomnieliśmy, oceny sytuacji, który generuje często właśnie interakcja i to jest trudne dla osób, które powiedzmy są mniej ograne, ale takie gry, jak mówiłem, Avalon, to są gry z dużą dozą interakcji, które nadal... To faktycznie, to jeszcze inaczej, nie? Że faktycznie jednak interakcja sprawia to, że musimy patrzeć jeszcze na możliwości przeciwnika. To jest to, że faktycznie już, ja pamiętam ten przeskok pomiędzy grami właśnie, które grałem euro i właściwie cały czas tylko sobie wyliczałem swoje ruchy, żeby były jak najbardziej optymalne
jakieś tam scenariusze, prawda? Dobra, jak mi zajmie to pole, to wtedy muszę coś innego. A tutaj faktycznie w tych grach z interakcją bardzo często zaczynam w ogóle jakby analizę sytuacji od tego, co ty mi możesz zrobić. Tak, co ty możesz zrobić, co tobie się opłaca i jak ja mogę temu przeciwdziałać, tak, blokować, próbować cię spowolnić. Więc to faktycznie zmienia troszeczkę sposób myślenia i też jakby to przestrzeń do ogarnięcia, wydaje mi się, że faktycznie jest większa. Ale są też gry, które świetnie tego uczą, takie na przykład teraz ten ogrywany przeze mnie Skull King, który właśnie bardzo szybko pokazuje graczom właśnie w jaki sposób atakować albo bronić się przed atakami właśnie za pomocą kart. Dobrze, lecimy dalej. Gry z interakcją są zbyt konfrontacyjne i psują atmosferę przy stole. No to tutaj można przypomnieć moją gorzką partię w grę o Tron albo gry z serii Władców Ziemi, czy Dominant Species, kiedy po prostu siedzisz i słuchasz, jak nad tobą po prostu te sępy cię rozdzierają i planują po prostu, to ja tu mu odgryzę nóżkę, ty zabierzesz skrzydełko i po prostu no, nie jesteś w stanie nic zrobić, tylko czekasz, aż cię rozczłonkują. To jest paskudne, to prawda, bo to wiesz co, nikt nie lubi takiego braku kontroli. Tak. A tu wiesz, tu jeszcze czujesz jak tacy dresiarze po prostu, nie? Tak. Którzy wiesz, jak szczury całą bandą na ciebie najeżdżają i wiesz, no wszystko zbudowałeś, 1 na 1 żaden by cię nie ruszył, no ale jak już 3 sobie podejdzie, no to niestety nawet nie kwikniesz, nie? I no to znowu, no to nie jest gra dla każdego, tak? No ja powiem szczerze, że coraz rzadziej też niestety w takie gry gram, gdzie jest taka nieograniczona możliwość, bo to bardzo wymaga świadomych graczy przy stole. Nie? I gra musi też balansować, troszeczkę karać za tego typu urządzanie. Brak balansu, które robią sobie gracze, tak. Znaczy, Galatolo to nazwał wysysaniem, tak? Jakoś tak. Trupa. Ja to nazywam po prostu gangbang. Nie, jeszcze jakieś inne słowo miałem. Dobra, wyleciało mi z głowy, nieważne. No, ale wiemy, tak, o co chodzi. No. Że musi jakaś być kara, coś musi być, to wiesz, czasami może być coś takiego, że taki przykład na przykład jak jest traszowanie na przykład w 18, chociaż ja tego traszowania strasznie też nie lubię w 18, ale poniekąd jest trochę tak, że jednak są sytuacje, gdzie ktoś traci na to akcję i ktoś inny może po prostu skorzystać na tym, że kogoś się poturbowało i pobiło, nie? Że wiesz, jest lider, 4 graczy przy stole, 2 po liderze go tam traszuje, uwaliło mu firmę, a 3 przychodzi tego trupa sobie, znaczy bardzo tanio podejmuje sobie akcje wartościowej spółki, nie? I mówi, no dziękuję bardzo panowie, włożyliście mi wygraną na tacy. Ale mówię, no ja tego traszowania i tak nie znoszę. Nie? No dlatego po przeciwnej stronie są gry typu powiedzmy Catan, gdzie interakcja przybiera formę handlu, gdzie jest tak pozytywna, można powiedzieć, interakcja, gdzie właśnie wszystko ogranicza się do wynegocjowania jakichś właśnie ceny, wartości, tak jak w fasolkach i tak dalej. Nie? Więc są gry, które są pozbawione. Dla mnie taką zagadką jest cały czas root, bo my strasznie w roota źle gramy. Bo ta gra pozwala na granie właśnie bardzo eurowato i my tak w niego gramy, łopatologicznie eurowato, na zasadzie ktoś w końcu zdobędzie te 30 punktów i wygra. I to jest ciekawy przykład gry z interakcją, która powinna się opierać na negocjacjach i dyplomacji, ale której się trzeba nauczyć, która w żaden sposób tak naprawdę nie zachęca, nie podpowiada ci tego. Chcesz grać, jak gracz po prostu na punkty, no to graj, nie ma problemu. Więc są gry, które tak jakby no też do których trzeba samemu podjąć inicjatywę ich odkrycia, nie? Czy poprzez rozmowy z innymi graczami bardziej doświadczonymi, czy w ogóle zdobycie doświadczeń, wiedzy na temat tytułu. Ale to jest fajne, to mi się podoba, że gra nie oferuje, nie pokazuje się od razu w całości na pierwszej rozgrywce. No ale to znowu, nie? To jest, według mnie wszystkie gry negocjacyjne są bardzo specyficzne, że po prostu albo się to naprawdę lubi, albo niekoniecznie. Ja na przykład powiem szczerze, że unikam już gier negocjacyjnych. Nie wiem, wyjątek może bym zrobił dla gry o Tron, bo po prostu tak mi się ta gra i chyba ten lore przede wszystkim podoba, bo gdyby na przykład bo można by tam wrzucić, prawda, inną historię i gdyby nie to chyba też w sumie tak bardzo by mnie to nie podniecało. Nie? Także tu jestem akurat chyba takim po prostu frajerem na to IP.
No tutaj się pojawił też taki mit właśnie, że jest to wyłącznie destrukcyjne działania, interakcja, no ale nie, to już sobie też umówiliśmy, że jest taki Great Zimbabwe i jest dużo gier, gdzie po prostu ta interakcja polega na wspólnej zależności bardziej niż... Jest kilka, ale według mnie jest za mało. Jest za mało takich, tak, które właśnie wymuszają tą pozytywną taką, no handel, no po prostu handel, dobrze zaimplementowany handel, ciekawy. A co myślisz o takim zarzucie, że gry z interakcją są mniej strategiczne właśnie niż typu takie solo multiplayer? No bo rzeczywiście ta interakcja to jest takie no, wrzucanie często kija w mrowisko, rozwalanie naszych planów, czy to psuje właśnie tą strategiczną myśl właśnie, tak jak w Terraformacji Marsa, nie? Że sobie zakładamy, że no i dzisiaj idziemy w te zwycięstwo, w te realizację tych kontraktów, nie? Znaczy na pewno wymagają dużo większej elastyczności i planowania. Dokładnie. W dalszym ciągu, jeżeli gra jest strategiczna, to wymaga po prostu pracowania pewnego planu i strategii. Natomiast ta strategia po prostu będzie ewoluować, być może będzie się kompletnie dezawuować i trzeba będzie wymyślać nową strategię, tak? Ale bez strategii, grając zupełnie taktycznie, zawsze w grach strategicznych przegramy z graczem, który będzie grał bardziej strategicznie. No tyle. No poza grami, gdzie jakaś jeszcze losowość jest bardzo duża, tak? Przykład, no to Pax Renaissance, gdzie naprawdę cały czas trzeba planować do przodu strategicznie, ale ten plan się wielokrotnie w trakcie pojedynczej partii zmieni. Wielokrotnie. Ze względu po prostu na karty, które wejdą, na akcje, jakie podejmie przeciw. No tak, no przede wszystkim jakie akcje będą dostępne i jakie akcje z tego menu, tak? Właściwie set nawet akcji w trakcie partii, ile naście czy 10 tych akcji wykona przeciwnik. Natomiast to jest inna strategia, tak? No bo jeżeli mamy ten solo multiplayer, gdzie ta interakcja jest niewielka, albo wręcz prawie żadna, no to znowu odejmując jakąś losowość, bo te gry mają pewną losowość, właśnie żeby nie były zupełnie policzalne, no to tak, owszem, będziemy mogli sobie zaplanować tą strategię dużo bardziej do przodu, tak? I okej, nie? Rozumiem, tak, że ktoś woli właśnie te 17 ruchów już do przodu sobie zaplanować i później tylko że tak powiem, ten algorytm odhaczać, tak, kolejne kroki tego algorytmu. No i tak na zasadzie to się sprowadza do tego ostatniego zarzutu, którym tutaj głównie chyba poruszaliśmy się w naszej rozmowie. Gry bez interakcji są zawsze spokojniejsze, mniej stresujące. No i tak i nie, no bo ten wyścig punktowy też potrafi być, też wprowadza pewne napięcie, nie? Też to jest stres. Nie, no jasne, zawsze denerwuje. Nic tak nie boli, jak przeciwnik mówi, że zdobył 7 punktów, nie? Natomiast w grze z interakcją można powiedzieć, dobrze, to ja ci teraz zabieram 9. Zdobyłeś 7, to ten. No. Myślę, że to są pewne poziomy, o których mówiliśmy, tego stresu, tej interakcji, które po prostu trzeba sobie dopasować do własnych potrzeb. No Ankh dla mnie jest bardzo stresującą nawalanką, czy Kemet, tak jak ostatnio tutaj graliśmy. No to są gry, które po prostu rzucasz armiami i za chwilę się odradzasz, nie? Na nowo. Są te respawny. Czy poczekaj, jest stresujący, czy nie jest? Nie, właśnie, że nie. Że okay. Nie muszę myśleć nad każdym elementem, drżeć, kurczę, no, wydać te drewno, czy nie. Tak, no i widzisz, nie? I też można sobie fajnie dobrać grę, że tak powiem, tak. Do nastroju. O. Także to jest fajne. Natomiast no ja lubię. Chociaż wiesz, na przykład ostatnio sobie odpaliłem partię w Pamira, 2. I powiem ci, że jak w Renesans czuję już taką no pewną biegłość, nie? Naprawdę dalej mnie jakby potrafią ludzie zaskoczyć i gdzieś tam przykre rzeczy mi zrobić, ale taką większą kontrolę czuję, że aha, dobra, to i tamto. Tak, w Pamirze to dostaję kociokwiku. Po prostu naprawdę nie wiem, za co się złapać. Wszystko chcę, ale to mi się podoba. Jakby ta gra strasznie mnie przytłacza, nie? No ale też w Pamira spojrzałem, to mam chyba tylko niecałe 20 partii. Nie? Także to nie jest wcale dużo. I to też już ostatnia partia była chochotem. No dobrze, to przejdźmy do podsumowania. Tak parę słów podsumowujących ten odcinek. To dla mnie w moim odczuciu w hobby bez interakcji tracimy po prostu dużo. Dużo emocji,
tych związanych z zaskoczeniem, ale też właśnie tracimy ten element odkrywania kolejnych warstw, możliwości, jakie daje konkretny tytuł. Nie kolejne tytuły, tylko właśnie jeden konkretny tytuł, który, no tak jak ja widzę teraz, powiedziałeś o Pamirze, ja widzę w Sakigaharze właśnie ten już taką większy spokój nad rozgrywką niż przy pierwszych rozgrywkach. Ja pamiętam, ty mówisz, że głupio zagrać. Jak ja pamiętam, że ja przegrałem Tokugawą, chyba w 15 minut straciłem go. To było... No to nawet mnie przebiłeś. No tak, to była najkrótsza z partii, ale ta radość właśnie z poznawania danego tytułu i testowania tej wiedzy na przeciwniku, na żywym przeciwniku, nie algorytmie, nie mechanizmie, tylko właśnie na żywym przeciwniku, jak on odreaguje, to jest dla mnie kwintesencja właśnie rodzaju gier. Są oczywiście interakcje, których nie lubię, tak jak wspomniany Survive, czy na przykład Dominant Species jest dla mnie zbyt długą grą na ten element właśnie rozkładu, rozbierania gracza na części. Więc są gry, do których nawet ja nie jestem w stanie tam gdzieś, powiedzmy, usiąść. No myślę, że kwestia właśnie umiejętnego rozróżnienia, czy jesteśmy miłośnikami, ja tam pamiętam, że kiedyś wspominałem o tej aplikacji Little Alchemy, czyli takiego na zasadzie możliwości gry, która pozwala ci się bawić budowaniem, sprawdzaniem, jakie strategie możesz opracować, a grami typu Codex, które no ci mówią nie, uważaj, jeden głupi ruch i po prostu lecisz. Więc, może tak być. Więc kwestia dobrania sobie tytułu. No po prostu gry z interakcją są dla mnie ciekawsze, bo jest ten człowiek po drugiej stronie, który wprowadza zaskoczenie. Znaczy ja powiem tak, dwie rzeczy, nie? Pierwsza, że broń Boże nikomu nie chcę mówić, czy gry z interakcją są lepsze, czy gorsze. To każdy sobie Nie, ja dlatego powiedziałem, że to jest odcinek z misją, zmieni, bo to my powiedzmy promujemy takie gry, które kochamy i tyle. Tak. Absolutnie nie narzucając. Druga rzecz to taka, że powiem szczerze, że gdyby nie wiem, ktoś powiedział, że dzisiaj już nie można grać, czy ludzie by w ogóle ze mną nie chcieli grać w żadne gry z interakcją, to bym rzucił to w cholerę. Nie? Bo nie mam ani jednej gry, może to Rods and Boats, ale to też by mi się przejadło szybko, z małą interakcją, które by mnie jakoś wciągały tak naprawdę mocno. I trzecia rzecz, to jest to też, o czym już powiedziałem wcześniej, że według mnie sama interakcja to jest za mało, tak? Interakcja dramatycznie zwiększa regrywalność, dobrze zaimplementowana interakcja, gdzie mamy ciekawe narzędzia, niekoniecznie dużo tych narzędzi, ale mamy dobrze pomyślane, ciekawe narzędzia do tego, żeby ci gracze, bym powiedział, taki pojedynek zapaśniczy, tak, ze sobą prowadzili, wiesz, w oleju, gdzie wiesz, ja ciebie za łeb łapię, ale ty mi się wyślizgujesz, tak, tutaj mnie łapiesz za kostkę, ja cię tam gryzę w łokieć, prawda. Przede wszystkim, żeby to miało sens, żebyśmy nie czuli, że robimy jakieś takie oddzielne elementy działania. Tak, tylko ja mówię A, to ty mówisz kontra na A, prawda, a ja mówię B, to ty mówisz kontra na B i wyprowadzasz ja ciągnę za sznurek popyt, no to odbija się to na podaży i tak dalej, tak, nie? Tak. Że jest to sensowne. Tak. Ja muszę teraz zareagować, prawda? Przewidzieć, co mi się opłaci tu i teraz, tak? Krótkoterminowo, taktycznie, a co strategicznie, prawdopodobnie, tak? Też próbować przewidywać twoje zagranie. Więc, no mówię, no dla mnie interakcja to jest... No i ten pojedynek też umysłów, nie? Chociaż najbardziej ci powiem, najbardziej lubię być po prostu zaskakiwany. Nie? I ty mi to na przykład bardzo często fundujesz. Nie zawsze się jakby ten awangardowy ruch, czy ta awangardowa strategia się powiedzie, chociaż ostatnio często ze mną wygrywasz. Więc natomiast bardzo lubię, jak mnie zaskakujesz i mi pokazujesz, bo no właśnie odkrywasz przede mną te aspekty gier, których ja bym być może nigdy nie zbadał, bo ja jestem strasznym... takim konserwatystą. No bo wnosimy tak jakby swój charakter do rodzaju gry, nie? I to jest piękne w tych grach, które na to pozwalają. Tak. Że ja jestem bardziej asertywny, ja jestem bardziej ofensywny, defensywny i to można właśnie próbować.
Tak, lubisz właśnie być tym alchemikiem, prawda, który lubi zmieszać, prawda, różne rzeczy ze sobą i wrzucić do wiatraka. A ja jestem właśnie tym smutnym gościem, który zawsze tam, wiesz, z linijeczką przyjdzie, odmierzy, tak, 3 razy i dopiero tak, i to jest fajne, że nawzajem się uczymy, tak jakby, wiesz, różnych stylów gry, nie? To jest jedna rzecz, a druga rzecz czasami, wiesz, czasami coś we mnie pęka, nie? I stwierdzam, że kurczę, no w sumie zawsze tak gram, to zagram inaczej, nie? W najgorszym razie co się stanie? No przegram partię, no jakoś będę z tym żył, no. Hej, to jest ciekawe, jak na przykład przed partią z Sekigahara ja mówię, no dobra, on na pewno będzie robił rush, będzie grał na rush, bo będzie chciał pokazać, że tak jak w Sobosach, że da się to szybko po prostu rozjechać mnie w pył. Ja chcę się na to przygotować, nie? No i Ishida z gołą dupą. Ale już pomału się uczę, nie? Także to będzie lepiej. No już gorzej chyba być nie może. Nie, już ta druga partia była zupełnie inaczej wyglądała, więc no, to jest 7 minut dłużej potrwała. Ale to i tak 50% czasu. Dobra, to co? Chyba kończymy. Tak jest. Dziękujemy bardzo za wysłuchanie, jeśli się podobało. No. Prośba o jeżeli macie jakieś przemyślenia, to śmiało piszcie komcie, zawsze nam bardzo miło, no i na tego Discorda, tak, zapraszamy, jeżeli ktoś chce. Tak, to mnie też będzie nam miło, jeśli tam polajkujecie, prześlecie gdzieś dalej. No i muszę podziękować, mamy wspierającego Łukasza, nie wiem, jeszcze chyba nie zrezygnował w tym miesiącu, ale jeśli ktoś chce z dobrego serca nas tam gdzieś tam wesprzeć, to jest taka opcja na YouTubie, więc będzie nam miło. A my co? Dziękujemy serdecznie za wysłuchanie tym, którzy dotrwali do końca i zapraszamy na kolejne odcinki. Tak jest, dzięki wielkie. Możecie podrzucać tematy, bardzo chętnie się ustosunkujemy i to prawda. Opracujemy coś, jeśli macie jakieś zagadnienia ciekawe. Tak jest. Dzięki serdecznie, do usłyszenia. A właściwie się nie przedstawiliśmy. Dzisiaj o interakcji mówili Irek i Piotrek, hej. Hej, hej.